Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 9 maja 2025 roku. Ja nazywam się Jacek Borwek, a Państwo oglądacie kolejny odcinek Nurdistriget Entelive. Kłaniam się nisko wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym słuchaczom. Cieszę się, drodzy Państwo, że kolejny piątek zdecydowaliście się spędzić w naszym towarzystwie. Wieczorową porą wybieracie nas, a nie na przykład jakąś dobrą platformę streamingową, gdzie można obejrzeć ciekawy serial. Dzisiaj z pewnością ciekawie również u nas będzie. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że jesteście z nami regularnie, blisko od 5 lat. W tym roku swoją małą rocznicę będziemy obchodzić, ale o tym wszystkim, co mamy dla Państwa zaplanowane w najbliższych tygodniach i miesiącach, na pewno będziemy informować na bieżąco. Wielka radość jest spotykać wspaniałych gości, z którymi mamy okazję najpierw się spotkać, przygotować techniczne spotkanie, przedyskutować to wszystko, jak to ma wyglądać, wskazać obszary, w których będziemy się poruszać. Będziemy w takich spotkaniach również przekazujemy wskazówki, jak wypada się przygotować do takiej rozmowy technicznie, bo merytorycznie każdy z naszych gości doskonale wie, co ma przekazać. Więc cały proces powstawania odcinków Entelive, które później, drodzy Państwo, możecie oglądać w naszych mediach społecznościowych, to pewien proces, który od momentu wymyślenia jakiegoś pomysłu na odcinek do jego realizacji właśnie z takich wielu etapów się składa. I dzisiejszy odcinek chciałbym bardzo serdecznie podziękować za inspirację i właśnie dzięki Mireli Motyce odcinek z naszą gościnią się będzie odbywał, bo właśnie Mirela kilka tygodni temu miała okazję uczestniczyć w wydarzeniu w USG po godzinach w Krakowie i tam spotkała naszą gościnię, która już jest w studiu, ale za moment jeszcze, drodzy Państwo, bo chciałbym kilka słów drogą wprowadzenia przedstawić. Więc, droga Mirelo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za Twój pomysł, za Twoją aktywność i inspirację. To dzięki Tobie, między innymi, dzisiejszy odcinek może się odbyć. Realizacją dzisiejszego odcinka zajęła się sekretarz redakcji Jagoda Nowak, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze wszystkim tym, którzy zdecydowali się udostępnić informacje poprzez swoje media społecznościowe na Facebooku, na LinkedInie. Jesteśmy również na Instagramie i właśnie tam, drodzy Państwo, komentujecie, podajecie informacje, za co jestem niezmiernie zobowiązany. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dzisiejszym gościem można byłoby użyć wielu słów i tych bardzo skomplikowanych, bardzo medycznych, ale też takich prostych, ale bardzo mocno podkreślających doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim dorobek również kliniczny i naukowy naszego gościa. Naszą gościnią jest internistka, kardiolożka, intensywistka. Na co dzień pani doktor pracuje w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Collegium Medicum i w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II. Od wielu lat pełni funkcję kierownika Centralnej Izby Przyjęć, jest adiunktem w Collegium Medicum UJ, a także zastępcą kierownika oddziału chirurgii serca, naczyń i transplantologii. Wśród zainteresowań zawodowych pani profesor są kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych, niewydolność serca, medycyna ratunkowa, stany zagrożenia życia w kardiologii, echokardiografia i ultrasonografia point of care. Pani Dorota również współpracuje z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polską Radą Resuscytacji, Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego. Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej również to jedna z instytucji, z którą na co dzień pani doktor współpracuje. Jest również kierownikiem naukowym kursów echokardiografii w stanach zagrożenia z życia, ultrasonografia w stanach również naglących. Jest pani doktor również stałym wykładowcą kursów Komitetu Europejskiej Edukacji w Anestezjologii. Jest współtwórcą zaakceptowanego przez zarząd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii programu certyfikacji w zakresie ultrasonografii i echokardiografii dla lekarzy anestezjologów. Jest również współautorem i redaktorem pierwszego polskiego podręcznika poświęconego ultrasonografii point of care pod tytułem Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii, wydanego przez Polską Radę Resuscytacji. Zbliżając się już do końca, należy wspomnieć, że również pani doktor jest współautorką książki Nowe podejście do chorób aorty od zastawki do rozwidlenia brzusznego, którą można
znaleźć, zdobyć pośród otchłań internetu. Z pewnością nasza dzisiejsza gościni na ten temat również coś opowie. Na koniec należy wspomnieć, drodzy Państwo, że pani doktor jest autorką programu szkolenia i kierownikiem naukowego kursu w zakresie ultrasonografii dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, naszym i Państwa gościem jest doktor habilitowana nauk medycznych pani Dorota Sobczyk. Witamy w NT Live. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Myślałam, że nie skończysz. No bo tyle tam tych mądrych rzeczy i tego doświadczenia i tego dorobku i tych miejsc, gdzie funkcjonujesz, że no nie sposób coś pominąć, no bo jak coś pominąć, więc no to twoja zasługa. Dziękuję, że tyle pracujesz na to, żeby nasi pacjenci mogli dostawać fajną pomoc. Ja też bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Cieszę się bardzo i pozdrawiamy Mirelę, która spotkała się z tobą w Krakowie, podeszła i żeście mogły, drogie panie, wymienić swoje doświadczenia. Nie byłem, żałuję bardzo, że nie mogłem zajrzeć do Krakowa, ale zespół reporterski mamy fantastyczny i jest w różnych ciekawych miejscach. Drodzy Państwo, oczywiście pozdrawiamy wszystkich Was, którzy dzisiaj usiedliście przed monitory, przed tablety, przed komórki, żeby posłuchać, co Dorota ma dzisiaj do powiedzenia. Napiszcie w komentarzu, skąd nas dzisiaj słuchacie, skąd nas dzisiaj będziecie oglądać. Dopiszcie hashtag NTLive, żeby nas było w tym internetowym świecie widać. Droga Doroto, kiedy czekałem na Ciebie, napisałaś mi, że no, masz pacjenta niestabilnego i trzeba go umiarowić, trzeba zrobić robotę, ale robota przygotowawcza się robi, bo światła, wszystko działa, obraz działa, dźwięk jest fantastyczny, tak więc bardzo dziękuję, że pomimo wielu obowiązków ogarnęłaś to wszystko po mistrzowsku. Dziękuję osobom, które mnie troszkę backupują dzisiaj, czyli Marcinowi od świateł właśnie, ale też kolegom, którzy na dyżurze mnie zmienili. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się bardzo, drodzy Państwo, dziękujemy za wsparcie, bo każde jest pomocne w takich sytuacjach, szczególnie, że Dorota jest bardzo zabiegana i ma wiele projektów, bo jak żeśmy dyskutowali właśnie przed naszą dzisiejszą audycją, to właśnie mówiłaś mi, że jeszcze wykład, jeszcze konferencja, jeszcze jakieś konsultacje. Jak Ty to wszystko godzisz, powiedz mi proszę? No, myślę, że trochę to jest kwestia osobowościowa. Nie wchodźmy głębiej. Jak ktoś ma ADHD, to tak trochę ma. I to jest wtedy taka dziedzina, w której się człowiek spełnia i robi 5 rzeczy naraz. Lubię to, co robię. To jest chyba najważniejsze, że lubię to, co robię i staram się wybierać te projekty, które mnie najbardziej interesują, ale z niektórych mi jest wciąż trudno zrezygnować. W związku z tym staram się to łączyć. Tak, będziemy się kiedyś już oficjalnie i legalnie klonować, to będziesz jedną z takich dobrych kandydatek, żeby klonować i żeby ta robota była dobrze zrobiona. Tak mówią. Tak, pojawiacie się, drodzy Państwo, teraz na naszym ekranie, osoby, które nas oglądają, pojawiły się nowe twarze w NT Live, pojawił się pan Wojciech Gąsiorowski, pojawiła się pani Lena, która się odzywa, no ale to są też starzy wyjadacze i nawet goście. Jest Lucyfer Syrioszka, Sergiej, który jest dzisiaj z nami. Wiem, że jest fanem ultrasonografii i też twojej osoby. Z pewnością dzisiaj Sergiej będzie aktywnie mógł komentować przebieg naszej rozmowy i oczywiście dzielić się swoimi doświadczeniami. Kolejny z reporterów, Maciej Fajkowski, jest dzisiaj z nami, z dyżuru nas pozdrawia. Dodajcie, drodzy Państwo, szczególnie, jest, pani Lena napisała Wrocław NT Live, bardzo to doceniamy, droga pani, bo wtedy jesteśmy bardziej widoczni. Jest z nami dzisiaj Jakub Nele, twórca portalu Ratownictwo Medyczne, łączy nas wspólna pasja. Dziękuję Tobie, Jakub, że znalazłeś chwilę czasu, żeby się przysłuchać czy przysłuchiwać naszej dzisiejszej rozmowy, ale jest też pan doktor Piotr Grabski, którego znamy, jest ogólnie ceniony, lubiany i rozpoznawalny bardzo, również z racji tego, że tę ultrasonografię bardzo lubi. Tak więc, jak widzisz, moja droga, dzisiaj spotkało się z nami i z Tobą przede wszystkim wiele ciekawych osób, no ale jest on, ten, z Karpacza. Cieszymy się. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli, zwłaszcza byłam pełna obaw po ostatnim odcinku, który tutaj też oglądałam, przyznaję, z dyżuru i on trwał ponad 4 godziny. I tak było 8 osób i pomyślałam, co ty robisz, zapraszasz jedną osobę po takim odcinku, nie wiem, czy to się uda. Damy radę na pewno. Tomasz Górecki, cieszę się, że jesteś.
pan Tomasz Maciejewski i wiele kolejnych innych osób, które się dzisiaj tutaj będziecie, drodzy nam Państwo, wyświetlać. A zanim to oczywiście tradycji musi się stać zadość. Droga Doroto, gdzie nas dzisiaj ugościłaś? Skąd do nas dzisiaj będziesz mówiła? Dokładnie z tego miejsca, które za tobą na tym pięknym reloapie. Dokładnie z tego miejsca, które za mną, czyli Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Świętego Jana Pawła II. To jest konkretnie dyżurka dyżurnego Centralnej Izby Przyjęć, użyczona mi przez kolegę, który skorzysta w tym czasie z innego pomieszczenia. Także warunki trochę spartańskie, nie tak ładnie jak u ciebie, nie zielono, ale baner postawiliśmy i dzięki koledze światła są pierwsza klasa. Fantastycznie. Kiedy prowadziliśmy odcinek z Jurasza z panią doktor Jasińską-Woderską z kliniki transplantologii, kiedy pani doktor Ola Aleksandra rozmawiała z nami o programie pobierania i przeszczepiania narządów, również była w dyżurce lekarskiej. Tak więc te dyżurki mają wzięcie. No, najwyraźniej. Dzisiaj porozmawiamy o takich kilku aspektach. Bardzo się cieszę, że dzięki tobie, dzięki też twoim doświadczeniom zarówno z samej edukacji, ale również o ultrasonografii będziesz mogła się wypowiedzieć w tym właśnie kontekście. Rozpoczniemy cykl rozmów o tym, jak powinniśmy się edukować, jakie mechanizmy rządzą się w procesach edukacji, przyjrzymy się temu wszystkiemu, zderzymy to z twoimi oczywiście doświadczeniami, a nie da się oczywiście uciec od tego, co się nazywa ultrasonografia i właśnie dzisiejszy tytuł naszej audycji to Edukacja w medycynie stanu nagłych, ultrasonografia w NT Live. Tak więc cieszę się, że się zdecydowałaś i się zgodziłaś. I teraz tak może od razu rzucając ciebie na taki szeroką przestrzeń do wypowiedzi, tyle lat doświadczeń jako uczennica, studentka, asystentka, wykładowczyni, pani profesor, jakie są twoje własne doświadczenia w ogóle z procesem edukacji? Czy jest coś, za czym tęsknisz z tak zwanych dawnych lat, czy może niechętnie wracasz wspomnieniami do wielu rzeczy? W kilku zdaniach. Bardzo chętnie byśmy posłuchali. Generalnie rzecz biorąc, na pewno to, za czym tęsknię, to jest atmosfera, taka, która zawsze panuje w zespole ludzi, których łączy wspólny ból, jakim jest edukacja. Niestety w polskich realiach nadal różnie to wygląda. Natomiast ja wciąż się uczę całe życie. Medycyna jest generalnie, wszyscy wiemy, taką dziedziną, w której się ciągle uczymy. W związku z tym nabieram doświadczenia i jako wykładowczyni, i prowadząca zajęcia ze studentami. Moje dzieci już są na studiach, więc też mam jakby z innej strony doświadczenia, z zupełnie dwóch innych kierunków, ale też sama się wciąż uczę. Korzystam z kursów, zaczynam pewnie wkrótce studia podyplomowe z żywienia, także nabieram doświadczeń. Przyznaję, że ten proces w różnych etapach wygląda różnie, natomiast mimo wszystko jest coraz bardziej przyjazna ta edukacja w polskich realiach i to mnie bardzo cieszy. A jest coś wyjątkowo, oprócz tej atmosfery związanej, o której wspomniałaś, czy jest coś wyjątkowo, za czym tęsknisz albo uważasz, że warto byłoby implementować w obecnym takim mocno technologicznie rozwiniętym świecie, takim bardzo mocno zaawansowanym? Uważam rzeczywiście, że taki bezpośredni kontakt jednak zarówno wykładowcy, jak i prowadzącego czy uczniami, czy studentami, no już idźmy tym tropem, studentami, jest zdecydowanie w tej chwili bardzo pomijany, bardzo często. Trochę nas pandemia też tego nauczyła, że możemy korzystać z różnych narzędzi technologicznych, w związku z czym na przykład w Collegium Medicum dużo wykładów odbywa się zdalnie, czy nawet seminariów, czy takich zajęć dowolnych odbywa się zdalnie. Uważam, że to kompletnie niestety się nie sprawdza. To jest zupełnie co innego, jak łączymy się na kanale, tak jak twój kanał NT Live, gdzie wszyscy chcą się dołączyć i robią to z powodu tego, że to ich interesuje, o czym mówimy, a zupełnie co innego, kiedy to są zajęcia i bardzo często obserwuję, że studenci się podłączają pod te zajęcia i prowadzą prywatny czat w tym czasie, prawda? W związku z czym ja też nie wiem, jak oni reagują, czy rozumieją to, co ja do nich mówię, staram się ich wciągać trochę w rozmowę, ale to różnie wychodzi. Nic jednak nie da się przełożyć na taki bezpośredni kontakt, szczególnie jeśli jest możliwe, żeby był to kontakt w małej grupie. Czyli są plusy dodatnie i plusy ujemne tego czasu, w którym nam przyszło teraz żyć, funkcjonować, wzrastać, rozwijać się naukowo i klinicznie, no bo przede wszystkim tam, gdzie klinika, gdzie pacjenci,
no to tam potrzeba tego bardzo realnego dotykania tych obszarów, o których rozmawiamy, prawda? Dokładnie tak. Tak więc widzicie, drodzy Państwo, już na początku można powiedzieć, że teoria teorią, wykłady wykładami, online swoją drogą, ale jednak to wszystko, co się dzieje na żywo, ma ogromnie wielki priorytet. Droga Doroto, pełnisz funkcję kierownika Centralnej Izby Przyjęć, jesteś adiunktem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownikiem oddziału chirurgii serca, naczyń. Nie, tylko zastępcą, bez przesady. Przepraszam, zastępcą, dobrze, żeby i tak nikogo chyba nie obrazić. jedynym nie chirurgiem na tej funkcji, więc to i tak już ogromny, że tak powiem, zaszczyt mnie kopnął, no. Czy w każdym z tych przestrzeni, w tych funkcji można przyjąć, że powinny, czy są bardzo podobne zasady zdobywania wiedzy, żeby kolejne funkcje zajmować w przyszłości, bo jednak one są wypadkową naszych osiągnięć i naszego dorobku, który zdobywamy w naszym życiu zawodowym. Funkcje, to oczywiście jeżeli chodzi o funkcję asystenta czy adiunkta w Collegium Medicum, to tu oczywiście wiedza jest ogromnie potrzebna, doświadczenie i jakiś dorobek naukowy, tak? Natomiast, cześć Kuba, do Kuby Czerwca mówię, bo widzę, że się podłączył. Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o funkcje takie, które wymieniłeś, czyli kierownik Centralnej Izby Przyjęć, czy zastępca kierownika oddziału chirurgii serca i naczyń, to tutaj podstawowy jest element, czyli umiejętność pracy z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, umiejętność, że tak powiem, kompromisów, pójścia na kompromis, bo jest tyle, szczególnie na kardiochirurgii, gdzie ja pracuję praktycznie całe swoje zawodowe życie, to jest kardiochirurgia, izba przyjęć, intensywna terapia, no to jest stowarzyszenie samców alfa, naprawdę, proszę Państwa, i tam jest trudno się poruszać, szczególnie kobiecie, ale mnie się udaje, jak widać, więc widocznie jakieś tam zdolności interpersonalne posiadam, ale one są zdecydowanie najważniejsze w pracy z ludźmi. Udało się Tobie zdobyć te umiejętności w trakcie programów kształcenia edukacji, samokształcenia własnego rozwoju, czy też jest w dużej kwestii zasługa to własnych Twoich takich osobniczych możliwości, jakie posiadasz jako człowiek? W dużej mierze pewnie osobniczych, ale rzeczywiście wiele się nauczyłam. Troszkę odchodzi do lamusa, a żal, taka medycyna mistrzów, jaka kiedyś miała miejsce, gdzie myśmy się bardzo dużo uczyli i byli tacy rzeczywiście liderzy, którzy ciągnęli za sobą i naukę, i szkolenie, i byli takimi wzorcami. Ja mogę powiedzieć, że jestem kardiologiem, bo trafiłam na osobę, z którą się zresztą do dziś przyjaźnię, która mnie po prostu zainteresowała tym tematem. Być może w ogóle inną specjalnością bym się zajmowała, gdyby nie dr Wojciech Religa z Łodzi, którego poznałam na studiach i tak jak mówię, jesteśmy do dziś przyjaciółmi. Natomiast pewnych rzeczy się uczyłam na pewno w procesie kształcenia też. Miałam okazję na różnych stażach być naukowych i to bardzo dużo mnie nauczyło, również jeżeli chodzi o pracę z ludźmi, ale też o zdobywanie doświadczenia, choćby ultrasonograficznego czy naukowego. To później procentuje. Ja zawsze lubię bardzo pracę w zespole. Byłam przez długi czas kierownikiem takiego zespołu kardiologów, który istnieje do dziś, teraz ktoś inny jest tam szefem na kardiochirurgii. Myśmy tworzyli bardzo spójny zespół, uczyliśmy się nawzajem od siebie, czyli wchodziliśmy w tą edukację echokardiograficzną jako bardzo młodzi ludzie i byliśmy dla siebie nawzajem wsparciem, czyli ja niby byłam kierownikiem, ale tak naprawdę byłam zawsze koleżanką. Ja zawsze stoję na takim stanowisku, stąd jak kończę, bo w swojej karierze mam też okres 6-letni bycia zastępcą dyrektora szpitala do spraw medycznych i to była rzeczywiście gruba rzecz, zwłaszcza, że 2 lata przypadły na okres pandemii, więc fantastyczny to był okres. Natomiast tak jak zawsze mówiłam, dyrektorem, kierownikiem, szefem się bywa, a człowiekiem się pozostaje i miarą trochę tego, jak pracujesz z ludźmi i jak nimi kierujesz, jest to, czy cię potem lubią, doceniają, szanują nadal i czy chcą z tobą być. Mnie się to chyba udało, więc trochę jest na pewno zdolności interpersonalnych, ale bardzo dużo się nauczyłam dzięki różnym zespołom, w których brałam udział. To choćby jak zawiązaliśmy z Pawłem Andruszkiewiczem Critical USG, myśmy też byli dla siebie ogromnym wsparciem, uczyliśmy się wielu rzeczy od siebie.
Więc ja zawsze czerpię od ludzi. Uważam, że to jest fantastyczne, to co się dzieje teraz, czyli to, że mamy bardzo dużo takich interdyscyplinarnych związków. Ja zawsze byłam trochę w poprzek, zwróć uwagę, ja jestem kardiologiem, pracuję na kardiochirurgii, zupełnie wydawać by się mogło nie pomyśleć. Pracowałam na intensywnej terapii, będąc internistką. Zrobiłam tą intensywną terapię, bo mnie to ciekawiło, prawda? Pracuję, nie jestem lekarzem medycyny ratunkowej, prowadzę izbę przyjęć, szkole ratowników, szkole pielęgniarki, więc mnie zawsze interesują takie że tak powiem, dyscyplinarne połączenia. W tej chwili zajmuję się też medycyną okołooperacyjną, rehabilitacją, współpracuję bardzo ściśle z zespołem fizjoterapeutów, fantastyczna grupa zawodowa, zespołem psychologów klinicznych, kolejna fantastyczna grupa zawodowa, od wszystkich się czegoś uczę. Więc to, że tyle być może umiem teraz, wynika z tego, że czerpię pełnymi garściami od naprawdę fantastycznych ludzi, a mam naprawdę szczęście spotykać fantastycznych ludzi na swojej drodze. A za chwilkę Twoje studia podyplomowe z żywienia, a wiemy doskonale, że w procesie powrotu naszych pacjentów do zdrowia ma ogromne znaczenie żywienie, które już rozpoczyna się w oddziale intensywnej terapii. Oczywiście tak, chcemy się zająć tematem, przygotowujemy pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych, więc chcemy pójść o krok dalej, intensywna terapia i później dochodzenie do siebie, rekonwalescencja, żeby fizjoterapia miała sens, pacjent musi być prawidłowo odżywiony. I tutaj z punktu widzenia zarządzania szpitalem, ich są mniejsze koszta i pacjent krócej jest w szpitalu, mniej czasu potrzebuje na to, żeby funkcjonować w lecznictwie zamkniętym i wraca szybciej do domu, do swoich bliskich, do rodziny i wraca po prostu do roboty, którą lubi robić, prawda? Tak jest. Ja generalnie lubię takie dziedziny, które mają związek mniej z nauką, chociaż też często mają związek z nauką, ale bardzo się przekładają na taką klinikę rzeczywiście, na to, co tu i teraz i na to, co dotyka pacjentów i co ich dotyczy. Często powtarzamy, że medycyna ratunkowa czy medycyna przedszpitalna, stany nagłe są bardzo interdyscyplinarne, ale myślę, ale też wszystkie dziedziny medycyny. Przecież punktem tak naprawdę centralnym naszej pracy są nasi pacjenci, a to jest rzeczywiście organizm bardzo mocno z sobą połączony wieloma arteriami i to wszystko musi działać. Raz jeszcze kłaniam się Tobie za tę pracę i pozdrów proszę przy okazji wszystkich tych, których na co dzień spotykasz, o których się uczysz, podglądasz i po prostu ich pozdrów i piątkę nawet nordiskową przybij, a jak kiedyś będę w Waszych stronach, to chętnie z Wami wypiję kawę. Moja droga, dziękuję bardzo. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego odcinka w ogóle o edukacji, to przejrzałem kilka podręczników, kilka książek, które prawią o nowoczesnych metodach edukacji w ogóle w obecnym świecie, w jakim funkcjonujemy. I pozwolę sobie skorzystać z kilku notatek, które tutaj zrobiłem, między innymi takim rozpoczęciem do tego niech będzie taka definicja, czy takie stwierdzenie, że proces edukacyjny jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Brzmi bardzo mocno, ale może rzeczywiście coś w tym jest. Czy te słowa Cię przerażają, czy raczej powodują w Tobie zaciekawienie albo chęć, żeby zaraz to wyeksplorować? Wytłumaczę dalej, o co mi chodzi, ale pierwsze, co słyszę. Raczej to ostatnie, czyli ja lubię chwytać byka za rogi, czyli z całą pewnością mnie to nie odstrasza. Okej. I jak dowiedziałem się z jednej z tych bardzo mądrych książek, ten proces składa się z 6 kluczowych elementów, które ściśle bardzo mocno z sobą współpracują. Cele edukacyjne nadają kierunki nauczania, program i materiały wspierają proces uczenia się, a odpowiednie metody dydaktyczne, interakcje, ocena postępów oraz motywacja uczniów pozwalają na skuteczne osiąganie wyników edukacyjnych. Wzajemna zależność tych elementów jest fundamentem udanej edukacji. Co myślisz? Brzmi bardzo mądrze. No to dobra, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Czym tak naprawdę powinny być cele edukacyjne? Co to tak naprawdę jest? Żeby nie obudowywać to jakąś wielką, skomplikowaną definicją, bo każdy może to sprawdzić, co to jest cele i edukacyjne dodatku, ale ty jako osoba, jako praktyk, jako wykładowczyni, jako osoba, która tyle lat zajmuje się tymi rzeczami, to co się pojawia na myśl, kiedy widzisz hasło cele edukacyjne? Ja zawsze sobie zadaję pytanie, co bym chciała, żeby zostało, że tak powiem, z tej edukacji, którą ja przedstawiam, czyli bardzo praktycznie, co bym chciała, żeby zostało zapamiętane, co bym chciała osiągnąć, czy chcę osiągnąć na przykład jak
nie wiem, uczę ultrasonografii, to chcę osiągnąć, żeby ktoś potrafił to badanie w praktycznym wymiarze wykonać, prawda? Czyli wiedza jest ogromnym workiem, tak? Możemy każdego starać się nauczyć każdej najdrobniejszej rzeczy. Jest to obecnie szczególnie niemożliwe. W związku z tym wydaje mi się, że te cele edukacyjne w medycynie powinny być celami bardzo praktycznymi, po prostu, czyli i to mogą być tak naprawdę cele, które sobie wyszczególnimy po kolei, jakieś takie cząstkowe i ostatecznie celem ma być to, że wyprodukujemy, nieładnie mówiąc, fajnego, empatycznego, chcącego dalej się rozwijać lekarza. Żeby te cele osiągać, no to muszą być pewne podstawy, jakieś narzędzia. Tak Pewnie jednym z nich będzie sam program, który w odpowiedni sposób powinien być przygotowany już od samego początku. Nie gdzieś na kolanie, nie gdzieś szybciorem, tylko wydaje mi się, mam takie przekonanie, że był raczej mocno przemyślany, że raczej mocno poddany opinii przynajmniej kilku ekspertów, osób, które się tym zajmują, czyli program i materiały edukacyjne. Co o tym powiesz? No, program to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest clue. To powinno być nie na wariata, nie na szybko, tylko bardzo skrupulatnie przemyślane. Powinien być odpowiedni zespół osób, które się znają na rzeczy, które taki program napiszą, przygotują, przemyślą, właśnie wychodząc od tych celów edukacyjnych. I dobrze, żeby to byli praktycy, tak? My mamy trochę taką tendencję w Polsce niestety, że duże nazwiska zawsze stoją za programami i tytuły, a niekoniecznie to są osoby, które siedzą w danym temacie, o tak bym powiedziała. Rozumiem, że jakby liderem może być osoba z nazwiskiem i z tytułem, natomiast pozostałe osoby, czyli ten zespół taki tak naprawdę core, to powinien być zespół praktyków i absolutnie top of the top, jeśli chodzi o znawców tematu. Mało tego, mamy jakiś taki dziwny zwyczaj w Polsce, że nie lubimy korzystać z tego, co już zostało wymyślone, prawda? Czyli wyważamy wciąż już otwarte drzwi. Jak wymyślamy jakiś program, to tak się zachowujemy, jakbyśmy to robili pierwsi w życiu, pierwsi na świecie, a boimy się czy wstydzimy się korzystać z tego, co gdzieś zostało wymyślone, albo jest też w drugą stronę czasem takie pójście, czyli z kolei implementujemy bez zastanowienia kompletnie coś, co zostało na zupełnie obcym terenie wymyślone i kompletnie nie przystaje do naszych warunków, czyli dwie skrajności zupełnie. Chociaż częściej zdecydowanie obserwuję tą pierwszą, czyli tą sytuację, kiedy jakby wymyślamy od jajka zupełnie, nie zastanawiając się nad tym, że gdzieś ktoś już na ten temat myślał, gdzieś już ktoś na ten temat dumał i coś wymyślił, nie korzystamy z tego. I to, co jest bolączką moim zdaniem, to, że bardzo często za szybko powstają te programy i to dotyczy zarówno programów edukacyjnych, programów specjalizacyjnych, na przykład w medycynie, ja to obserwowałam w przypadku kilku specjalizacji, że to powstaje trochę na kolanie, a fajnie by było zrobić, to zróbmy, czyli bez przemyślenia i niestety bardzo często zespół, który pracuje nad tym programem, to nie są ludzie, którzy mają w tym największe doświadczenie. O tak bym delikatnie to ujęła. A co się kryje pod stwierdzeniem materiały edukacyjne? Program to jedno, to już mamy, materiały edukacyjne, kiedy słyszysz to co to powinno być? No, pytanie, co to powinno być? Czy to powinny być książki? Coraz częściej to będą jakieś e-booki czy materiały edukacyjne online, nazwijmy to, ale to mogą być na przykład nagrane wykłady równie dobrze. U nas w kolegium w bardzo wielu podstawowych specjalnościach, takich jak na przykład histologia czy biochemia, funkcjonuje to w ten sposób, że na platformie specjalnej są po prostu nagrane bardzo dobrej jakości wykłady i z tego studenci mogą korzystać, wielokrotnie sobie to powtarzając. Oczywiście to mogą być skrypty, tu też jest jakaś taka moda, że każda uczelnia musi mieć swój skrypt z danego przedmiotu bo na pewno będzie najlepszy, najwspanialszy, czyli też nie wymieniamy się między sobą, na przykład między uczelniami, tylko każdy ma taką ambicję, żeby stworzyć swoje, niekoniecznie lepsze, ale generalnie te materiały edukacyjne powinny bardzo spójnie ukierunkować tą osobę szkolącą się, nazwijmy to ogólnie, bo chodzi nie tylko o studentów, w stosunku do tego, jak to powinno wszystko wyglądać i czego od tej osoby będziemy wymagać, więc one powinny być bardzo spójne z programem.
Tutaj wspomniałaś ten wątek, który dotyczy tej współpracy, albo może inaczej, nawet nie współpracy samej międzynarodowej, bo chyba o tym za chwilkę jeszcze 2 słowa byśmy powinni powiedzieć, ale czerpania tych doświadczeń, które właśnie gdzieś za miedzą ludzie już przed nami dawno temu zrealizowali. I dzisiejszym tematem przewodnim poza edukacją będzie sama ultrasonografia, ale drodzy Państwo, pozwolicie, że ja tylko dodam, jakie kraje mają takie top of the top znaczenie, jeśli chodzi o edukację w ultrasonografii. To Niemcy, Francja, Włochy, Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Belgia, Austria, Holandia, Arabia Saudyjska, Finlandia i nawet Korea Południowa. Więc jeżeli przeglądacie materiały, które są w języku angielskim, które są z tych krajów, nie bójcie się tam zaglądać, bo są to certyfikowane ośrodki, gdzie pod tym certyfikatem kryje się rzeczywiście wielka siła tego przekazu. Tak więc dziękuję Tobie za to, że zwróciłaś nam uwagę, że powinniśmy czerpać doświadczenia właśnie od innych. Zachęcam Państwa do tego, żebyście komentowali przebieg dzisiejszej naszej rozmowy. Z pewnością pojawi się wiele pytań do Doroty. Zostawiamy je oczywiście do części Q&A. Fajnie, że jest z nami Marcin Janik, również członek zespołu naszego reporterskiego, który również tutaj dzisiaj z nami jest i też również swój komentarz dodał. Ten EBM jest wszęobecny, wszędzie powinniśmy bazować na tych faktach, nie na domysłach, nie na rzeczach, które nam się tylko wydaje, a powinny być one rzeczywiście brane jako ten kierunek faktycznego działania. No dobrze, jak już mamy te cele edukacyjne, mamy programy, również mówiliśmy o samych materiałach, no to wypadałoby dorwać jakąś dobrą metodę, no to jakieś metody dydaktyczne, to co się zaświeca w Twojej głowie? Metody dydaktyczne, tak jak mówię, no powinny być takimi metodami interaktywnymi według mnie, jednak angażującymi bardzo osoby uczące się, tak, szkolące się, czyli tak jak już rozmawialiśmy, ten bezpośredni przekaz, jak najbardziej tak, ale próba angażowania uczestników, czyli nie tylko przekazywanie bezpośredniej wiedzy, ale na przykład świetnie się sprawdzają warsztaty interaktywne, case life studies na przykład w medycynie, prawda, gdzie angażuje się uczestników do rozwiązywania pewnych zagadek, to symulacje medyczne, to są doskonałe metody, z których możemy korzystać i korzystamy. Rzeczywiście coraz częściej i coraz chętniej to się dzieje w zasadzie od samego początku edukacji. Wydaje mi się, że szczególnie w ratownictwie medycznym, bo tam się aż od tego roi i bardzo czasem nawet zazdroszczę i czasem podglądam i też korzystam z tych metod, bo uważam, że są znakomite. Takie rzeczywiście trochę zabawa w naukę, dużo więcej wnosi i dużo więcej później osoba szkoląca się pamięta z tego. Ja zawsze się na przykład staram wpleść swoje wykłady, czy konferencje, zawsze staram się, żeby to było dużo takich case'ów, live case'ów i też staram się wciągać publiczność w rozwiązywanie tych zagadek. Zawsze staram się odnieść, czasem się śmieją ze mnie koledzy, trochę do życia, trochę, nie wiem, do filmu, do sportu. Ostatnio była analogia do piłki nożnej na przykład, bo jeden z moich synów jest fanem, więc ja siłą rzeczy też oglądam i uważam, że to się bardzo sprawdza. Potem to wraca do mnie, że ludzie to zapamiętują dzięki tym takim dziwnym, czasem pokrętnym skojarzeniom, takie trudne czasem sprawy, dlatego że, tak jak mówię, wziąć książkę, ją poczytać można w domu. Oczywiście można wziąć sobie marker i jak się ma ADHD, żeby sobie zaznaczyć na kolorowo, żeby było widać, że coś tam robimy. Można sobie oczywiście rozrysować jakieś mapy myśli, można sobie schematy graficzne, ja na przykład bardzo lubię to robić, ucząc się nowych rzeczy do dziś. Moje dziecko to już robi na tablecie, ja to robię ręcznie, ale jest to świetna też metoda na takie uporządkowanie wiedzy, prawda? Ja zawsze też do tego zachęcam, ale jeśli chodzi o samo przekazywanie wiedzy, to myślę się, że wszystkie te elementy, które angażują jak najbardziej i które powodują, że ten uczestnik się czuje też uczestnikiem tego procesu kształcenia, a nie tylko modelem, na którym my ćwiczymy. Drodzy Państwo, zachęcamy do tego, żebyście dzielili się swoimi przemyśleniami również z tego procesu edukacyjnego, w którym Wy byliście kiedyś, jesteście, bądź niebawem Wy będziecie decydować się na udział w kolejnych studiach podyplomowych, podobnie jak Dorota podzieliła się swoimi najbliższymi planami. Pojawiły się pierwsze pytania. Tomek Górecki, dzięki za pytanie. Pytanie bardzo na czasie, bardzo ważne. Pozwól, drogi Tomaszu, że zajmiemy się pytaniami do Doroty nieco później, bo mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy, które chcielibyśmy Państwu przekazać, omówić, żebyśmy mogli wejść w te kwestie dalej u samej edukacji w medycynie przedszpitalnej i ultrasonografii
bardziej pewnie. A w którym miejscu, ale jak bardzo dla Ciebie jest ważna sama interakcja i komunikacja w procesie kształcenia, edukowania? Już mówiłaś o tym, że na żywo, że nie online i to wszystko, ale jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi szczególnie o ten proces edukacyjny? Znaczy ogromne znaczenie. Dla mnie to ma największe znaczenie tak naprawdę interakcja, komunikacja, dlatego że po pierwsze ja widzę, jaka jest reakcja na to, co mówię, czy staram się przekazać w jakikolwiek sposób, w związku z czym jestem w stanie korygować nawet to, co mówię. To, co dla mnie wydaje się oczywiste, może być trudno zrozumiałe dla osoby, którą szkolę. Poza tym umożliwia natychmiastowe reagowanie i jest tak zwana informacja zwrotna. To jest bardzo ważne. I dlatego uważam, że tego się nie da przecenić. Aczkolwiek da się to zrobić też online. No teraz rozmawiamy i mamy na przykład na bieżąco komentarze. Ja, jeśli chodzi o ultrasonografię, to zawsze zachęcam do takiego mentoringu zewnętrznego też. Nie zawsze możemy się spotkać, ale możemy się spotkać na różnych platformach komunikacyjnych, na różnych komunikatorach i ostatnio się śmiali ze mnie koledzy, siedziałam, właśnie coś załatwiałam i Tomek zadzwonił, Sanak z kolei. No, pozdrawiamy, gdzieś tutaj był. Pozdrawiamy. Przerzucił mi kamerkę na ekran właśnie ultrasonografu i mówi, co sądzisz? Bo mamy taką i taką sytuację, jesteśmy właśnie u pacjenta, więc da się to zrobić też i taka interakcja i komunikacja również przy użyciu, cześć Tomek, mediów społecznościowych jest jak najbardziej możliwa, szczególnie w dzisiejszych czasach, czyli jakby bierzmy co dobre z tego świata, że tak powiem, online'owego, bo absolutnie jest bardzo dużo dobrych rzeczy, ale też starajmy się tą interakcję, komunikację zachować pomiędzy sobą, bo to jest bardzo ważne. A jak już się nauczymy, no to warto by było, żeby ktoś to ocenił, czy to, co rzeczywiście żeśmy się nauczyli, spełnia wymogi, czy standardy, czy odpowiada ważnym kwestiom. No i chyba też jest ważne, żeby ten proces jakoś monitorować. Zgodzisz się z nami? To jest wstydliwy temat w Polsce, bo wszyscy uważają, nie wiem dlaczego, że jak już się ktoś czegoś nauczył, dostał dyplom, to już nie wypada go pytać. Na przykład jest takie poczucie, że jak ktoś jest doktorem, a już doktorem habilitowanym albo nie daj Bóg profesorem, to on już umie wszystko. Otóż jako docent, doktor habilitowany mówię, że nieprawda, nie umie wszystkiego i wciąż się czegoś może nauczyć, ale rzeczywiście jest taka jakaś wstydliwa maniera, żeby nie sprawdzać, nie pytać, nie monitorować, bo to nie wypada. Że jak ktoś już skończył kurs, to już na pewno umie, to dajmy mu święty spokój, dostał papier i tak dalej. Nie jest tak, drodzy Państwo. Na świecie też tak nie jest. Zawsze rozmawiam z Marcinem Wąsowiczem z Toronto, który tutaj u nas zaczyna, a jest anestezjologiem znakomitym i ultrasonografistą znakomitym. Co 5 lat się po prostu recertyfikują na przykład w echokardiografii, bo tak, no, sprawdzają, monitorują postępy, czyli logbooki wysyłają, ktoś te filmy ogląda. Nie ma w tym nic wstydliwego, naprawdę. My generalnie w naszym szpitalu akurat mamy o tyle łatwiej, że dzięki bardzo fajnej osobie, też profesor Andrzej Gackowski, znakomite nazwisko w echokardiografii, mamy taki system wewnętrzny, gdzie wszystkie badania są spięte w sieć, są wszystkie w zasadzie ultrasonografie, badania lądują w sieci, więc to też jest taki moment weryfikacji. Ja pracując na kardiochirurgii jestem weryfikowana i byłam od początku, dlatego że jak myśmy zaczynali robić badania jeszcze niewiele umiejąc, to zawsze sprawdzam, mówił kardiochirurg. Nie było tam ponady na przykład, ale bo nie zauważyłaś tam czegoś, prawda? Czyli ja jestem przyzwyczajona do tej weryfikacji i oceny i monitorowania postępów na co dzień i uważam, że do tego powinniśmy się przyzwyczaić. Nie ma w tym nic strasznego, nic wstydliwego. Jeżeli ktoś robi pewne rzeczy na co dzień, to na pewno tą ocenę przejdzie pozytywnie, a powinniśmy jednak to robić, bo jest część osób, które nabywają umiejętności, nawet robią specjalizacje, robią jakieś kursy, a potem nie korzystają z tych umiejętności. Czy powinniśmy w związku z czym jednak od nich wymagać, żeby się recertyfikowali ponownie, prawda? I to jest normalna sprawa. Zawsze podkreślam, że w tym systemie, w którym jestem ja, nie ma książeczki kształcenia raz na 5 lat, tylko co roku zdajemy recertyfikację. Jeżeli nie zdam,
to nie mogę przyjść na dyżur, nie mogę pracować. Dokładnie tak. Więc warto może skorzystać z jakichś takich znowu rozwiązań, które dziś funkcjonują. A do tego wszystkiego, co powiedziałaś, to akurat nasuwa mi się bardzo szybko odcinek o feedbacku w medycynie przedszpitalnej, gdzie rozmawialiśmy z Alexem Hepnerem, który jest zarówno wykładowcą w Cambridge, w Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii, ale też paramedykiem w NHS-ie i o znaczeniu feedbacku mówił bardzo wiele, no bo jak coś zrobiliśmy, musimy dostać informację później, czy rzeczywiście to był trafiony, prawda? Dokładnie tak. W związku z tym, no, a w ultrasonografii jest to szczególnie ważne. Jak zrobimy jakiś błąd, to ktoś nam powinien to powiedzieć, tak? Nie po to, żeby nas obrazić, urazić i tak dalej, tylko żebyśmy nie zrobili tego błędu na drugi raz. W związku z czym zawsze, ja uważam, że generalnie monitorowanie i w szkoleniu, i w każdej dziedzinie medycyny jest mega ważne. Jeżeli nie wiemy, jakie robimy błędy, nie jesteśmy w stanie ich poprawić. I nie bójmy się, drodzy Państwo, nie wstydźmy się tego, że czegoś nie wiemy, nie wstydźmy się tego, że trzeba poprosić kolegę, niekoniecznie starszego biologicznie, ale jest wiele osób młodszych od nas, które może się coraz częściej młodszego. Tak, fascynują. Jest właśnie z nami twórca portalu, który poświęca ogromnie dużo informacji. Jakub był z nami w Krakowie. My Critical Care, wiele tam można się dowiedzieć, to dzięki takim pasjonatom również dowiadujemy się wiele rzeczy. Jeżeli nas słucha dzisiaj Marcin Wojcieszak, autor portalu czy bloga Lukas Felcher. Marcinie, pracujemy nad tym tematem, który nam wysłałeś. Marcin wysłał nam zadanie, do zdobycia jest praca naukowa. Mi się tego jeszcze nie udało. Jagoda męczy autorów o przesłanie jej do Marcina Wojcieszaka, tak więc trzymamy rękę na pulsie, nie zapomnieliśmy o tobie. No dobrze, ale czasami jest też tak, droga Doroto, że mówimy o celach edukacyjnych, o programach, o tych wszystkich rzeczach związanych z metodologią, a co zrobić, jeżeli po prostu nam się czasami nie chce, albo no po prostu nie jesteśmy tym wszystkim tak bardzo mocno zakręceni, za bardzo wkręceni, nie jesteśmy zaangażowani. Może zmienić dziedzinę. Dziękuję, że to powiedziałaś. Chyba też warto sobie dawać przestrzeń do tego, nie? Że jak się nie nadaje... Jeżeli nas coś nie kręci, no to ja rozumiem, że jeden asystent może być średni, że jeden, drugi przedmiot nie do końca się wpasowuje, ale jeżeli generalnie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie zainteresowania dla danej działki, to nie warto. Naprawdę nie warto. Tyle pięknych zawodów jest na świecie, prawda? Oczywiście, i prostszych, i lepsze pieniądze. I prostszych. Pojawi się ciekawy komentarz od pana Wojciecha Gąsiorowskiego. Panie Wojciechu, kłaniam się nisko. Dziękuję, że jest pan dzisiaj z nami. Zdecydowanie edukacja na żywo, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, zwłaszcza w relacjach mistrz-uczeń. O, trochę więcej będzie widać, mistrz-uczeń. Webinary, szkolenia online są niezwykle cennym uzupełnieniem kształcenia, ale nigdy nie zastąpią tradycyjnej nauki, czy to na poziomie szkoły podstawowej, średniej, czy oczywiście szkolnictwa wyższego, zwłaszcza tam, gdzie jest potrzebny dotyk bezpośredni. Panie Wojciechu, piękny komentarz, bardzo dziękuję, brawo. Cieszę się, że jest pan z nami. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, cieszę się, że komentujecie, pytania już się pojawiają również w wiadomościach prywatnych do mnie. Za moment. A takie mam pytanie, które trochę tak może jest kontrowersyjne przy tym wszystkim. To, czy jesteśmy nadal w procesie kształcenia w Polsce, gdzie ta zasada 3Z funkcjonuje? Pamiętasz o takiej zasadzie? No oczywiście, że pamiętam, każdy pamięta i do dzisiaj ona niestety w niektórych funkcjonuje, no tak. My generalnie w Polsce mamy taką, ja tak obserwuję, już nie chcę do tego się odnosić, ale generalnie obserwując też moich synów, jak przechodzili proces kształcenia, my za dużo śmieci, nie tak, że tak powiem, proponujemy, za dużo jest tej wiedzy, z tego nic nie zostaje potem, naprawdę. Jeżeli napakujemy niepotrzebnych informacji za dużo, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie wiele rzeczy można znaleźć w internecie, po prostu nie wstydźmy się tego, żeby nie uczyć się na pamięć na przykład skal ryzyka, a sobie je podejrzeć na jakiejś stronie edukacyjnej, to jest efekt niestety i to pojęcie 3Z no funkcjonuje, niestety funkcjonuje. Coraz rzadziej na szczęście, ale jeszcze tak. A to jest kwestia tego takiego pokoleniowego akademickiego życia i funkcjonowania, zdobywania wiedzy, tak po prostu obecni profesorowie, którzy już kończą kariery, bo za chwilkę będą emerytami i wychodzą z tego systemu, tak zostali po prostu nauczeni, czy uważają, że tak powinno być?
Problem jest też w tym, że czasem może być bardzo fajny nauczyciel, ale trzyma go program. No tak? właśnie. I tu wracamy do programu. I on się stara nawet bardzo i chciałby i korzysta z nowoczesnych metod, ale musi wymagać, bo potem egzamin weryfikuje tą wiedzę, która jest w programie. Więc tu jest ten problem, że trzeba by i weryfikować program i na pewno niewątpliwie też trochę odświeżyć kadrę czasem, chociaż uważam, że jeśli kadra edukacyjna to nie jest jakiś taki podstawowy problem, szczególnie na studiach wyższych naprawdę bardzo dużo jest dobrych nauczycieli akademickich, generalnie. A czy mamy wykładowcy, wykładowczynie w Polsce mają realny wpływ na to, jak taki program edukacyjny może wyglądać albo powinien, czy raczej decydują za nas ludzie, którzy... Mają umiarkowany wpływ, mówiąc szczerze. Mają wpływ, na przykład na uczelni mamy wpływ na dodatkowe przedmioty, na tak zwane fakultatywne przedmioty. To tak, mamy duży wpływ, sami piszemy programy, proponujemy, jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to uczestniczy. Natomiast na taki ogólny program to raczej niestety nie, on jest narzucony odgórnie i trzeba się go trzymać i z tego nas też sprawdzają. No. A czy są jakieś możliwe konsultacje społeczne, jakieś takie naukowe, gdzie wy jako wykładowcy, wykładowczynie możecie ten swój pomysł albo projekt nowego patrzenia na program zarekomendować, żeby ktoś to wysłuchał? Coś na zasadzie konsultacji społecznych, czy to tak nie działa? No tak to nie działa, to znaczy są konferencje rektorów na przykład szkół wyższych danych kierunków, są towarzystwa naukowe, które są pewnymi, no powiedzmy namiastkami takich społecznych konsultacji, ale takich prawdziwie społecznych konsultacji chyba nie ma, bo tak, na program kształcenia bardzo często mają wpływ towarzystwa naukowe, konferencje rektorów szkół wyższych czy konferencje nauczycieli danego przedmiotu, tak? To się odbywa, niewątpliwie tak i tam pewnie jakieś zmiany zachodzą, chociaż w niektórych sytuacjach mam wrażenie, że za wolno. Czyli może tutaj apel, drodzy Państwo, wszystkie te osoby, które realnie mają wpływ na to, że są przyjmowane w Wasze dłonie, ręce pewne przemyślenia, jak programy edukacyjne mogłyby wyglądać dla szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego, o których przed chwilą powiedział Pan Wojciech, jeżeli dobrze pamiętam, to stwórzcie przestrzeń dla praktyków, którzy się tym zajmują realnie, żeby dać im dojść do głosu. Przecież oni wiedzą najlepiej, jak to realnie działa i jak to w praktyce działa, a nie może zadziała, więc może trochę więcej zaufania też do tych praktyków, którzy są na co dzień. Myślę, że tutaj te 6 tych punktów najważniejszych jakby pokazaliśmy, jakby przedstawiłaś swoje zdanie na ten temat i już za moment z pewnością o tej ultrasonografii będziemy więcej mówić, ale jakbyś mogła jeszcze w kilku zdaniach powiedzieć, co według Ciebie jest jednym z najważniejszych elementów, najistotniejszych, które dotykają medycynę przedszpitalną. Co dla Ciebie, dla Doroty, dla lekarki, dla akademika jest ważne, żeby pamiętać? Ja przytoczę za chwilkę te definicje z tej książki i zobaczymy, co ona mówi, ale chciałbym znać Twoje zdanie. Ale mówisz o edukacji w medycynie przedszpitalnej, czy... Tak. Edukacji w medycynie przedszpitalnej. No tutaj też niewątpliwie, tutaj właśnie powinien być nacisk na praktykę i bezpośrednie nauczanie. To jest dla mnie najważniejsze. Nauczanie takie na żywo, tak, i nauczanie na przypadkach konkretnych i bardzo często klinicznych bądź symulacjach. Myślę, że to się powinno rzeczywiście wykuwać w boju. Tutaj nie ma miejsca na akademickość, na siedzenie na sali wykładowej tylko i wyłącznie. Tego się można nauczyć z książki nawet w domu czy z platformy edukacyjnej. Natomiast tutaj absolutnie nacisk na praktykę, na umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach, na pracę w zespole. To są najważniejsze rzeczy według mnie. Pojawi się komentarz od naszej z pani sekretarz, Jagoda Nowak. Fajnie, że dzisiaj jesteś i realizujesz audycję. Pani profesor Dorota Sobczyk, serce mi rośnie, też popieram umiejętności wyszukiwania przynajmniej części informacji zamiast ślepego i wkuwania. Przez to tworzymy przestrzeń do praktycznego szkolenia. Dokładnie tak. No, dokładnie. Dzięki Jagoda za Twój komentarz. Pojawiły się jeszcze pewnie 2 albo 3. Faktycznie o feedbacku rozmawialiśmy i tutaj Jagoda w komentarzach wkleiła Państwu link, gdzie był właśnie Marcin Soboń czy Alex Hepner z Alexem Hepnerem na żywo i rozmawiali na ten temat. Ale właśnie, drodzy Państwo, jak kliknąłem, czy wszedłem właśnie w te materiały, które są dostępne na temat edukacji w medycynie przedszpitalnej,
to takie etapy czy procesy to między innymi przygotowanie do szybkiej diagnozy interwencji. To jest jakby pierwszy taki element. Mechanizm dydaktyczny, którym jakim się powinniśmy posługiwać, to symulacja. To, co powiedziałaś, Doroto, wykorzystujemy jak najczęściej symulacje. Był tutaj Karol Szwej dzisiaj i Adam Ubych i oni o symulacjach z pewnością mogą powiedzieć, ale jaki cel mamy do osiągnięcia? Czy jakim opisem tego procesu powinniśmy się kierować, to jest ten, że właśnie jednym z kluczowych elementów edukacji medycyny przedszpitalnej jest umiejętność szybkiego rozpoznawania stanu pacjenta i podjęcia odpowiednich działań już na etapie medycyny przedszpitalnej, bo często to są kluczowe elementy, które mówią o rokowaniu. Zgadza się? Absolutnie się zgadzam. Okej. I teraz przejdziemy sobie dalej. Szkolenie z zakresu procedur medycznych to kolejny proces, jaki powinniśmy przechodzić. Komunikacja w zespole ratunkowym, arcyważna rzecz, jak się komunikujemy i tutaj Karolina Ubych, psycholożka i ratowniczka, mogłaby dużo na ten temat powiedzieć. Karolina, jak nas słuchasz, to pozdrawiamy. Kolejnym elementem, który znalazłem, jest edukacja w zakresie postępowania z pacjentem w stanie krytycznym. Czym się powinno to różnić od pacjenta w stanie niekrytycznym od krytycznym? Czy jest coś innego? Czy jest jakiś Czas jest elementem podstawowym, tak? I mało tego, każde nasze działanie przekłada się na efekt jakiś, tak? Albo w jedną, albo w drugą stronę, więc umiejętność podejmowania szybkich decyzji, bez zastanowienia, bez zbędnej zwłoki i osoby, które boją się podejmować decyzje, na pewno w tej dziedzinie się nie sprawdzą. Znam wielu znakomitych lekarzy, czy nawet ratowników, którzy się świetnie w takich pokojowych warunkach, że tak powiem, gdzie mają więcej czasu, sprawdzają, a zupełnie tracą głowę, jak trafi się nagły przypadek. A jak do tego worka, tych elementów, tego procesu kształcenia powinniśmy uplasować element, który dotyczy bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem? Drodzy Państwo, no, trudno nie wspomnieć o tym, co się stało w Krakowie. Ogromnie jest nam przykro. Nie chcielibyśmy dzisiaj patetować tą całą tragedią. Łączymy się z całym środowiskiem medyków w tej wielkiej tragedii bardzo mocno, szczególnie z Krakowem, ale właśnie jednym z tych elementów w tym procesie kształcenia w medycynie przedszpitalnej jest bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Tego właśnie bardzo często zarządzania ryzykiem w medycynie przedszpitalnej to się uczy, uważam, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwo ratownika, tego, że ono jest zawsze no jednak priorytetem, prawda? Natomiast generalnie zarządzania ryzykiem w medycynie się słabo uczy, niestety. Ja staram się na ten temat rozmawiać z moimi kolegami i teraz też rozmawialiśmy właśnie po tym, co się wydarzyło w Krakowie. Część z nas znała Tomka Stoleckiego, więc to jest straszna tragedia. Fantastyczny lekarz i naprawdę znakomity człowiek. I to, że akurat jego to dotknęło, szczególnie bolesne. W ogóle ktokolwiek, no mieliśmy też tragedię, gdzie ratownik medyczny na służbie poniósł śmierć, prawda? Więc no jakieś potworne historie się dzieją. Natomiast to, co ja powiedziałam do swojego zespołu, nie czekamy, aż sytuacja eskaluje, tak? Nauczmy się rozpoznawać, umówiłam się z psychologami, z zespołem psychologów, jaki mamy, jest fantastyczny zespół w naszym szpitalu, na szkolenia. Zróbmy szkolenie, mówię, z takich czerwonych flag, w którym momencie odpuścić, w którym momencie nie wchodzić dalej w dyskusję, czy z rodziną, czy z pacjentem, w którym momencie się wycofać, a w którym momencie wezwać policję najzwyczajniej w świecie, dlatego że nie możemy my być niebezpieczeństwie. Z tego zarządzania ryzykiem chyba nas nikt nie nauczył, a musimy się nauczyć i tego, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pojawi się również komentarz dotyczący bezpośrednio bezpieczeństwa, ale też bardzo miłe słowa, które kieruję do Ciebie, Doroto. Pani Diana Kazimiera Żyłka napisała: Szanowni Państwo, fantastyczna rozmowa i bardzo ciekawa. Ja wsłuchuję się w tematykę, której nie znam. Wiem jedno, potrzeba lekarzy, potrzeba bezpieczeństwa i wsparcia naszych lekarzy. Pani Diano, bardzo serdecznie dziękuję. Super, że Pani nas znalazła. Proszę napisać w komentarzach, w jaki sposób się Pani dowiedziała o dzisiejszej audycji. Czy może jest Pani fanką Doroty, czy może po prostu to był zupełny przypadek. A jeżeli przypadek, to my bardzo lubimy takie przypadki. Nie ma przypadków w takich sytuacjach. Dzięki za ten komentarz. I kończąc ten wywód mój teoretyczny, drogą takiego podsumowania tego, co żeśmy powiedzieli o tych procesach, elementach w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tej przedszpitalnej, pozwolicie Państwo, że wyrecytuję.
Podsumowanie tych mechanizmów, o których była mowa, to symulacje sytuacyjne, modelowanie, treningi i umiejętności interpersonalne, analiza przypadków, uczenie się przez doświadczenie, ale na końcu, co jest pięknie napisane, uczenie się przez całe życie nasze zawodowe, o której powiedziała dzisiaj Dorota. Proces edukacyjny medycyny przedszpitalnej jest kompleksowy. Jest on dynamiczny i wymaga połączenia teorii i praktyki oraz ciągłego doskonalenia umiejętności. Wykorzystywanie powyższych mechanizmów dydaktycznych zapewnia wysoką jakość szkolenia, które przekłada się na efektywność działań w sytuacjach ratunkowych. Tak mądrze ludzie piszą na świecie o procesach edukacyjnych w medycynie przedszpitalnej. Ale my się zgadzamy z tym. Tak. Zgadzamy się, bo wymieniamy doświadczenia. W takich szpitalach, w których ty pracujesz, czy uniwersytecki, to są ogromne ośrodki. Ludzie wyjeżdżają na staże, praktyki, różnego innego rodzaju aktywności, wracają ze świata i mówią, halo, można inaczej, prawda? No, tak się zdarza. Tak się zdarza. No to dobrze. To teraz clue programu, drodzy Państwo, tutaj taka niespodzianka. Będziemy mówić o ultrasonografii. Kto by przypuszczał? Kto by przypuszczał? Należy drogą takiego wprowadzenia, drodzy Państwo, powiedzieć, że ultrasonografia jest powszechnie stosowana na przykład, jest bezpieczna, jest bardzo stosunkowo łatwo dostępna, ale też ma swoje wady, ma też swoje zalety, ma swoje ograniczenia. Są pewne obszary, są pewne przestrzenie, które są bardzo ważne, żeby je zgłębić, żeby rozpocząć tę wielką przygodę, jaką jest edukacja związana z ultrasonografią. Ultrasonografia to, tak się często powtarza, że to stetoskop XXI wieku. No to dobrze, to co za tym wszystkim się kryje? Oddaję głos Dorocie. Dorota przygotowała dla Państwa kilka slajdów z komentarzem i jestem przekonany, że zachęci Państwa jeszcze bardziej do tego swojego świata, gdzie te kolory się znacznie inaczej prezentują niż te zwykłe. Proszę uprzejmie. Ta Twoja prezentacja jest? Jest. Proszę uprzejmie. Jest. Wrzucasz? Dobra, jest. Dzięki. Słuchajcie, no więc krótko mówiąc, jeśli chodzi o edukację ultrasonograficzną, tak patrząc w skrócie na podstawie tych moich doświadczeń, oczywiście jest taka edukacja tradycyjna, czyli podręczniki, artykuły medyczne wciąż to funkcjonuje, ale edukacja internetowa coraz częściej, czyli blogi, vlogi, strony edukacyjne, podcasty czy kursy internetowe, ale moim zdaniem najważniejsza jest taka edukacja praktyczna, czyli kursy i to takie kursy hands-on, gdzie możemy dotknąć realnie modela czy wręcz pacjenta, ewentualnie jeśli ktoś ma możliwość, to oczywiście indywidualne staże szkoleniowe, to wymaga niestety czasu i troszkę zaangażowania, ale przynosi ogromne efekty. I to, o czym już rozmawialiśmy, kontynuacja tej edukacji, czyli doskonalej umiejętności, szkolenia doskonalące, jakieś konferencje naukowe i to, co bardzo ważne, czyli mentoring. Przejdźmy do podręczników USG. To są dwie książki, z których ja korzystałam i przyznaję jedyne książki, które przeczytałam w całości, czyli znakomita książka Textbook of Clinical Echocardiography Catherine Otto. Z tego się uczyłam echokardiografii, ale za tym zawsze szło nauczanie później praktyczne, czyli czytałam rozdział i potem próbowałam to na żywo sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. I znakomita książka też Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound Vicky Noble wraz ze współautorami. Było nawet tłumaczenie polskie tej książki. Ale my się też nie mamy czego wstydzić w Polsce. No, ten podręcznik, który widzicie Państwo po lewej, czyli ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii pod redakcją moją, Pawła Andruszkiewicza i profesora Janusza Andresa, wydany przez Polską Radę Resuscytacji pod egidą Critical USG, wciąż jeszcze gdzieś w przestrzeni funkcjonuje. Rzeczywiście to był pierwszy podręcznik ultrasonografii point of care polski, ale pojawiły się potem inne książki i fantastycznie książka znakomita Małgosi Pokusy, czyli ultrasonografia ratunkowa, i rozdział o ultrasonografii point of care pojawił się również w takim wydawnictwie poświęconym procedurom dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Z przyjemnością taki rozdział z Tomkiem Derkowskim napisaliśmy.
Jest świetny atlas też interaktywny Natalii Budy, Lung Ultrasound, jeśli ktoś tym jest zainteresowany. I coraz więcej jest, tak jak Tomek Górecki na swojej stronie USG WZRM napisał, takich podręczników, których po podaniu danych można je wręcz za darmo ściągnąć w formie e-booka, także warto też z tego korzystać. No ale internet, czyli to takie pole, cała bańka tak zwanego Free Open Access Education, czyli tego FOAM-u tak zwanego, to się wszystko zaczęło właśnie od medycyny ratunkowej. Jeden z pierwszych, bardziej znanych ultrasound podcast jest Mike and Matt. On już niestety nie istnieje. Panowie przeszli do bardziej tradycyjnych form nauczania, popełnili między innymi właśnie ten podręcznik Introduction to Bedside Ultrasound, bardzo dobra książka, też polecam, ale wciąż funkcjonują w przestrzeni i te stare podcasty, takie jak Sonospot czy Live in the Fast Line, pojawiły się również nowe. Na Sonospocie można zobaczyć też Core Ultrasound czy Ultrasound Podcast. To wszystko się pojawia, wyrasta i to są bardzo dobrej jakości blogi. Bardzo zachęcam, żeby do nich zaglądać. Przypominam o naszej platformie edukacyjnej, ale w tej formie wyjściowej, w której myśmy z Pawłem Andruszkiewiczem i z zespołem stworzyli Critical USG, tworząc też markę Critical USG, może nie istnieje, ale doszło do bardzo fajnego połączenia, czyli połączenia portalu Critical USG już z nowym zespołem. My tam czasem jesteśmy zapraszani jeszcze, ale przede wszystkim szefuje temu Mateusz Zawadka, uczeń Pawła Andruszkiewicza, fantastyczny też młody człowiek. Doszło do połączenia portalu intensywna.pl i właśnie włączenia portalu Critical USG do intensywna.pl. Każdy, kto jest medykiem, ma dostęp do tego portalu po podaniu oczywiście prawa wykonywania zawodu, może z tego korzystać. Pojawiają się tam bardzo ciekawe, coraz to nowe materiały. No i oczywiście właśnie takie kanały bardziej informacyjne, ale no właśnie USG WZRM, gdzie mamy bardzo często bardzo ciekawe materiały edukacyjne, łącznie z omówieniami artykułów, z pojawianiem się doniesień naukowych, z case'ami ciekawymi. My Critical Care, bardzo dobry też portal Kuby Czerwca, gdzie mamy bardzo dużo też takich praktycznych informacji, praktycznych przypadków. No i właśnie ten kanał, na którym jesteśmy dzisiaj, NT Live, też jest przykładem takiego kanału. Oczywiście konferencje, szkolenia, tutaj zdjęcie archiwalne z pierwszego naszego z Pawłem kursu w Krakowie, właśnie ultrasonografii Point of Care, jednego chyba z pierwszych w Polsce, który się odbył, też było na nim kilku ratowników medycznych, ale mamy wciąż na przykład konferencja naukowo-dydaktyczna, ultrasonografia w medycynie ratunkowej interdyscyplinarnie, już 7. Ja mam przyjemność być w komitacie tej konferencji od pierwszej konferencji. Uważam, że to znakomita konferencja, dlatego właśnie, że tam jest bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo praktycznej nauki. Jeśli ktoś tylko chce, to w ciągu kilku dni może ogromną dawkę wiedzy wchłonąć. Też bardzo namawiam do warsztatów organizowanych w Gdańsku przez Natalię Budę i jej zespół Sonopap. W tej chwili 29-31 maja, ja będę 31 maja na części sercowej, czasem tam jestem zapraszana, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że tam jest znakomity zespół szkolący, naprawdę znający się na rzeczy i jeśli ktoś chce, czy w zakresie ultrasonografii Point of Care, czy poszerzyć ogólnie swoją wiedzę ultrasonograficzną, to ten wachlarz jakby kursów, które się tam pojawiają, jest naprawdę bardzo duży i każdy coś dla siebie ciekawego znajdzie. No właśnie, ratownictwo po godzinach, fantastyczna inicjatywa i też inicjatywa, w której właśnie 15 kwietnia brałam udział. Pamiętam to o tyle dobrze, że były to moje urodziny, bardzo miłe zresztą. Właśnie też ultrasonografia po godzinach i to też jest taka inicjatywa, która ma właśnie pokazać pewne możliwości ultrasonografii. Bardzo się cieszę, że są chętni na to. No i wiele innych warsztatów, no choćby to na przykład te kursy, prawda, USG w praktyce, teraz SOR, prawda, czy choćby kursy, warsztaty Tomka Sanaka, różne, tutaj akurat seminaria i warsztaty w medycynie ratunkowej, ale też tam zdarzają się kursy ultrasonograficzne właśnie dla ratowników. To wszystko są dobrej jakości kursy, dobrej jakości warsztaty, z których warto absolutnie korzystać.
Wciąż pod egidą Critical USG są pewne wybrane warsztaty w Warszawie na WUM-ie, w Centrum Symulacji organizowane. Najbliższym jest na przykład 28 czerwca. Są takie warsztaty poświęcone ultrasonografii przezczaszkowej, na które osobiście sama się wybieram, bardzo jestem ich ciekawa. I teraz powinniśmy się zastanowić generalnie, jakie są cechy tego dobrego kursu USG. Po pierwsze, ile on powinien trwać? Czy to wystarczy jedno popołudnie? Raczej nie. Minimum te 2 dni na takie wprowadzenie jednak powinno być. Bardzo ważne pytanie o kompetencje kadry instruktorskiej. Tak naprawdę powinni nas uczyć najlepsi z najlepszych, czyli osoby, które mają rzeczywiście ogromne kompetencje, które mają ogromne doświadczenie i potrafią też przekazać wiedzę, bo często posiadanie wiedzy i umiejętność jej przekazania nie do końca idą w parze. Na takim kursie powinien być odpowiedni stosunek do teorii, do praktyki. Ja jestem zwolenniczką nawet wręcz tego, żeby dać uczestnikom możliwość przygotowania teoretycznego przy użyciu materiałów jakichś, które oni uzyskują, czy na przykład platformy edukacyjnej. Kiedy robiliśmy szkolenia wzmiankowane już dla LPR-u, to właśnie z tego skorzystaliśmy. W stacjach LPR-owskich była wgrana po prostu takie materiały edukacyjne, z których można było korzystać i można się było nawet siedząc na dyżurach uczyć. Później był z tego taki test, który dopuszczał do kursu i później my na kursie powtarzaliśmy trochę teorii oczywiście też, ale to już było takie naprawdę tylko przypomnienie. Natomiast skupiamy się zawsze wtedy na praktyce i uważam, że na tym każdy kurs taki ultrasonograficzny powinien się skupiać. Oczywiście powinien być odpowiedni stosunek liczby kursantów do liczby instruktorów, bo jak mamy jednego instruktora na 10 osób, to wiele ludzi nie nauczymy. Idealnie by było, żeby to był jeden instruktor na 3-4 osoby, maksymalnie 5, ale to już nawet te 5 wydaje mi się trochę za dużo. No i forma zaliczenia kursu, czy to jest tylko tak, że ktoś kończy kurs i my kompletnie nie mamy feedbacku. Można przyjąć, tak jak na wielu kursach się dzieje, taką zasadę, że na koniec jest jednak test, który coś nam mówi, co nawet jeśli on jest anonimowy, co kursanci wynieśli z kursu, może być oczywiście certyfikat, wtedy powinna być jakaś forma zaliczenia, czy egzamin, może niekoniecznie się upieram, ale jakiś tam test zaliczeniowy jednak jest dobrą formą. No i kontynuacja tego szkolenia, właśnie jak to powinno wyglądać i to, o czym już rozmawialiśmy, że w polskich warunkach mocno kuleje, trochę jakby się zastanawiamy, że nie wypada o to pytać. Wypada, proszę Państwa. Po pierwsze, bardzo ważnym elementem jest taki mentoring, czyli ta osoba, która kończy kurs, powinna jednak mieć mentora. Pytanie, kto może i kto powinien być takim mentorem, to jest pytanie może, nad którym się powinniśmy zastanowić. Bardzo ważna jest to, co już mówiłam, archiwizacja i weryfikacja tych badań, które są wykonywane, czyli nie wystarczy, że nam się wydaje, że to jest dobrze, ale ktoś jednak w tym pierwszym okresie, szczególnie szkolenia, powinien na te badania spojrzeć i zwrócić nam uwagę na przykład na błędy, jakie popełniamy. Oczywiście uczestniczenie w kursach, szkoleniach, konferencjach jest bardzo, bardzo ważne, no niemniej jednak najważniejsza jest praktyka i to, co chciałabym, żeby wybrzmiało. Jeśli chcemy wykonywać to badanie, tak jak mówił Jacek, ono ma swoje ogromne zalety, ale ma też pewne pułapki, to jeśli chcemy wiarygodnie wykonywać to badanie, czuć się bezpiecznie wykonując to badanie, wyciągać z niego odpowiednie wnioski, to naprawdę nie wystarczy ukończenie kursu USG, choćby najlepszego i choćby trwającego miesiąc. Jeżeli potem nie będziemy wykonywać badań, nie będziemy mieć mentora, nie będziemy sprawdzani, to ten kurs USG na nic nam się nie przyda. Myślę, że to powinna być puenta i to jest ostatni mój slajd z mojej krótkiej bardzo prezentacji. Szkoda, bo myślałem, że będzie więcej. Tak, że będzie 199, a to tylko 19. Oj, naprawdę. Dzięki bardzo. To wyrzucamy, brzydko powiem, usuwamy prezentację z ekranu. Nie wyrzucamy jej. Jak ktoś będzie, drodzy Państwo, miał ochotę zobaczyć na te slajdy, to żeśmy tutaj robili print screeny tych obrazów w poście podsumowującym. Drodzy widzowie i słuchacze, pojawią się te
fotografie, te informacje o konferencji w 2026 roku i na Vimie, wszystko będzie. Mamy nadzieję wszystkich Was otagować, a jeżeli macie jeszcze ochotę coś dopisać na temat ciekawych wydarzeń związanych z ultrasonografią na etapie edukacji, podyplomowego kształcenia i ciekawych miejsc, które eksplorujecie, napiszcie w komentarzach, będzie nam niezmiernie miło. A tutaj informacja jeszcze jest podana od naszej pani sekretarz, uwaga, gdzie to jest napisane, że podpowiedz, przekaż widzom i słuchaczom, że postaramy się przygotować wykaz książek i tych wszystkich materiałów wraz z linkami, o których powiedziała pani profesor. Tak więc pani sekretarz przekazałem, tak więc mam nadzieję, że czegoś tam... Ja od razu powiem, że mogłam coś pominąć oczywiście. Podaję te, które znam, do których mam zaufanie i co do których wiem, że na pewno są świetnej jakości. Zazwyczaj w trakcie naszych rozmów Entelive proszę gości o to, żeby przygotowali jakąś książkę, papierową wersję czegoś, do czego warto nas zachęcić. Dzisiaj już pokazałaś kilka, więc już nie chciałem Cię tym męczyć, ale bardzo się cieszę, że w tych publikacjach, na które zwróciłaś uwagę, jest żółta książka LPR-u i Gosi Rak również publikacja. Bardzo się cieszę. Tak, wkleimy również linki te, o których mówiłem wcześniej na początku, ta anglojęzyczna praca, w której jesteś współautorką, właśnie o tych chorobach aortalnych, od zastawek do rozwidlenia brzusznego, tak więc bardzo się cieszę. To nie o kardiografii point of care, ja sama ten rozdział wymyśliłam. No właśnie, a dzisiaj tutaj możemy porozmawiać na ten temat, to jest bardzo ciekawe, bardzo się cieszę i dostaliśmy informację od pani Diany, że pani Diana jest przekonana, że nie jest tu przez przypadek. Bardzo się cieszę, niesamowicie. Jest z nami poprzedni gość, tak, 4 godziny 26 minut rozmowa była o ambulansie. Dzisiaj Michał nas słucha jako widz, jako słuchacz. Jest z nami Joanna. Pozdrawiamy. Tak, Joanna, jeżeli jesteś na dyżurze w dyspozytorni, to trzymamy za Ciebie kciuki. Witam serdecznie panią profesor, pozdrawiam z Gliwic, niestety z problemami technicznymi, ale najważniejsze, moja droga, że jesteś dzisiaj z nami. Tomek napisał, dziękuję, już odpowiedziałaś na moje pytanie, nie wiem jakie, na tamto wcześniej zadał, ale do niego wrócimy, panie Tomaszu, drogi kolego. Informacja od Jagody jest taka, że 270 ten hashtag to jest jakoś, o co tu chodzi? USG po godzinach już 27 maja? Nie rozumiem. Tak, to prawda. Słuchajcie, 27 maja w Krakowie ja przyjdę jako widz tym razem. Kolejne USG po godzinach. Absolutnie zapraszam, bo będzie znakomity skład. Okej, a można coś zdradzić, czy nie? Tomek powinien. No będzie Tomek, będzie na pewno Kuba Czerwiec. No to super. Panowie, dajcie znać, że tak i w ogóle. Jest z nami również Adam Stępka. Adam również ma sporo na ten temat do powiedzenia, jeśli chodzi o edukację medycyny przedszpitalną, szczególnie, że popełnił książki związane z kardiologią ratunkową, a poza tym ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o public relations i właśnie Adam był gościem, kiedy dyskutowaliśmy o tym, jak powinno się wykorzystywać public relations w medycynie przedszpitalnej, czyli kolejny znakomity gość, który dzisiaj usiadł i słucha, co ma do powiedzenia Dorota dzisiaj o ultrasonografii. No dobrze, a tak trochę mignęliśmy szybko. Jakie są 3 największe wady ultrasonografii? Jeżeli moglibyśmy tak powiedzieć, bo o zaletach będziemy mówić za chwilkę na konkretnych przykładach, które przygotowałem dla Ciebie. Ale jakbyś miała tak powiedzieć o 3 największych wadach. Znaczy, wiecie, trzeba pamiętać, że każda metoda ma swoje ograniczenia. Ultrasonografia też ma swoje ograniczenia i trzeba mieć tego świadomość. Jeśli ktoś nie ma tej świadomości, to popełni błąd. Może zobaczyć coś, czego nie ma, albo nie zobaczyć czegoś, co jest, albo złapać artefakt i uznać, że to jest odwarstwiona błona wewnętrzna w aorcie, albo z kolei czegoś nie zauważyć, więc po prostu trzeba mieć świadomość ograniczeń metody i my zawsze na kursach USG o tym uczymy, jakie są ograniczenia, jakie są artefakty, jakie są możliwości technicznego popełnienia błędu. Jak się robi FAST, to wystarczy zobaczyć jeden biegun nerki, a drugiego już nie zobaczyć, prawda, i coś tam przeoczyć, na przykład. Dużo może być przykładów, ale też to, co mnie się wydaje, można łatwo uwierzyć, że jest się wszechmocnym, a nie ma takiej metody. Nie ma takiej metody.
Są protokoły ultrasonograficzne, które powstawały i które okazało się, że miały być świętym gralem, a finalnie no, nie ma świętego grala w medycynie i w ultrasonografii tym bardziej nie ma. Musimy to składać jak z puzli, brać po kawałku trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego. W tym jest piękno pewnie. Może nie zostaniemy zastąpieni przez AI za szybko dzięki temu. Natomiast, no nie, tu jak wejdziemy w AI, to będziemy dyskutować kolejne 4 godziny. Ale rzeczywiście brak świadomości możliwości popełnienia błędu, brak świadomości ograniczeń metody to są największe wady, jakie mogą spotkać najczęściej jednak niedoświadczonego ultrasonografistę, bo im więcej kto ma doświadczenia w tej dziedzinie, tym więcej ma pokory. Drodzy Państwo, kiedy ostatnio był właśnie odcinek o motoambulansie w medycynie przedszpitalnej i rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, to ja nie wiem, czy padł ten przykład, który może estetycznie nie do końca jest bardzo piękny, ale kiedy mówimy o motocyklach, o bezpieczeństwie, o tym wszystkim, to zawsze najważniejsze stwierdzenie jest to, co nie tak naprawdę co mamy między nogami, na czym siedzimy, na jakim motocyklu, ale co mamy w głowie. I nasze największe ograniczenia to my sami. Kiedy ja miałem okazję uczyć się podstaw ultrasonografii u doktora Roberta Brzozowskiego właśnie na WIM-ie, to było tyle lat temu, wszystko zapomniałem, nie praktykuję, nie szkolę się, bo nie mamy ultrasonografii niestety w moich norweskich zespołach, więc nie mogę jej wykorzystać, tej wiedzy. Tak więc też warto być szczerym i uczciwym, żeby to powiedzieć, po prostu nie umiem, zapomniałem, nauczcie mnie jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się osoba, która jest dzisiaj z nami, Zuza Janowicz, która również bardzo wiele zrobiła dobrego dla polskiego kształcenia ultrasonograficznego, jeśli chodzi o fundację, o tym, co Zuza, ty robisz. Byłaś naszą gościnią. Jagodo, znajdź proszę odcinek z Zuzą Janowicz w Entelife. To jest bardzo ważny wkład w rozwój tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, o ultrasonografii w Polsce. Bardzo ci za to też dziękuję. A My Critical Care potwierdza USG po godzinach, tak więc bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję, że będziesz, Jakub Czerwiec, właśnie tam. A tutaj link z kongresu 12 Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych, gdzie byłeś naszym gościem i rozmowa z tobą była ogromną przyjemnością. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, zanim oddamy wam głos zupełnie przez zadawanie pytań, to ja mam dla Doroty przygotowanych 5 case'ów i chciałbym bardzo, żeby Dorota do każdego się odniosła, nawet nie żeby opowiedzieć, jak bardzo ci jest to ciekawy przypadek, scenariusz, nie konkretny pacjent, ale chciałbym, żeby Dorota każdy z tych elementów, każdy z tych przypadków powiedziała, jak powinniśmy się uczyć tego konkretnego scenariusza. Każdy z wybranych przeze mnie przypadków to nie są rzeczy wymyślone przeze mnie, ale one zostały zaczerpnięte z literatury międzynarodowej i jest to 5 najbardziej przełomowych zastosowań ultrasonografii w medycynie przedszpitalnych, opartych na realnych przypadkach i dowodach klinicznych. I te dowody kliniczne, drodzy Państwo, będziemy załączać w komentarzach i będziecie mogli sobie ten EBM przeczytać. Okej, to taka umowa. Dorota tego nie widziała, Dorota teraz jest pewnie bardzo mocno skupiona i bardzo bym chciał, żebyśmy przeszli przez te 5 najbardziej popularnych scenariuszy i pierwszym z nich jest wykrycie krwotoku wewnętrznego w urazie wielonarządowym na podstawie tego protokołu FAST. Jak powinniśmy się tego uczyć w praktyce? W sensie masz na myśli USG, tak? Tak. Jesteśmy na kursie, jesteśmy z naszym mentorem, obojętnie w jakich realiach, ale praktyczna nauka tego konkretnego scenariusza. I wyobraźmy sobie sytuację, że siedzimy przy aparacie USG, pada takie stwierdzenie. To jest, jak powiedziałem, jedno z przełomowych odkryć. Tak. To jest o tyle trudne, że my najczęściej na kursach jednak nie mamy stanów nagłego zagrożenia życia, tylko mamy zdrowych ochotników, prawda, modeli. Więc to, czego możemy nauczyć, to niewątpliwie możemy pokazać naocznie, gdzie ta krew by się mogła zgromadzić, gdzie by się mogła pojawić i to na pewno możemy pokazać. Natomiast mamy coraz więcej możliwości, bo są symulatory USG w tej chwili już dostępne i na tych symulatorach USG są możliwe do przećwiczenia różne sytuacje kliniczne, więc można dać człowiekowi do zbadania fantoma, że tak powiem, bo to się tak odbywa,
wrzucając tam określone sytuacje kliniczne i zobaczyć, co się stanie. Ja osobiście na takim Phantoma kilku pracowałam i to jest bardzo fajna rzecz. To jest doskonałe uzupełnienie takiego prostego badania, które my robimy, no bo opanowanie faz badania nie jest jakieś super trudne i to rzeczywiście można się tego nauczyć, a rzeczywiście to wykrycie no jest przełomowe. To się porównuje z nawet, bo to rzeczywiście są takie prace w Stanach Zjednoczonych, oni od tego zaczęli. To było pierwsze zastosowanie tak naprawdę ultrasonografii point of care, że to się porównuje, jest to tak genialne w swojej prostocie, jak pokrywka na kubek z kawą mniej więcej. To rzeczywiście nie jesteśmy sobie w stanie teraz bez tego życia wyobrazić i bez FASTA też. Także ja bardzo stawiam na symulatory. Dowód EBM dokładnie jest już podany, drodzy Państwo, w komentarzu do pierwszego case'u, żebyście nie musieli bardzo mocno szukać. Liczne badania, na przykład pierwsze lepsze z 2001 roku, potwierdzają wysokość skuteczności FAST wykonywanego przez przeszkolonych ratowników. Czułość nawet 85-95%, czyli bardzo dużo, prawda? Okej. Kolejny scenariusz, który jest ważny, który powinniśmy mieć w trakcie programu certyfikowanego szkolenia i jak powinniśmy się go uczyć, to jest rozpoznanie tamponady mięśnia sercowego w przedszpitalnym NZK. Zgadza się, czy nie? Tak jest. No to jak się powinniśmy tego nauczyć? No to też to jest stosunkowo proste, nauczenie się tego, to znaczy w sensie technicznym przyłożenie jest jednym z prostszych przyłożeń. Natomiast jak się powinniśmy tego nauczyć? No na kursie jest trudno tego uczyć. Ja uczę w ten sposób, że zawsze w zatrzymaniu krążenia robimy USG. Po prostu jeżeli tylko jest możliwość, to zawsze w zatrzymaniu krążenia, jeżeli jest wystarczająco duża liczba osób, po prostu tego uczymy. Tu też symulator się przydaje, ale w takich live sytuacjach, jeżeli tylko jest odpowiednia liczba rąk, to absolutnie tak. Wiadomo, że zatrzymanie będzie wtedy w mechanizmie najczęściej nie do defibrylacji i w związku z tym nie rzucamy się na defibrylator, tylko szukamy odwracanych przyczyn zatrzymania krążenia. O tym powinniśmy pamiętać, że jedną z częstszych będzie tamponada. To może taki od razu quiz, drodzy Państwo, kto wie, jaki będzie mechanizm zatrzymania krążenia, niech napisze szybko w komentarzu. Jeszcze nie wiem, jaką nagrodę uznamy, ale aplauz możemy zrobić. Jak ktoś wie, jaki mechanizm... coś wymyślimy, no co ty? Wymyślimy coś, dobra. To jak ktoś wie, to jaki to jest mechanizm zatrzymania krążenia, to dostanie aplauz i nagrodę. A dowód na to jest z 2018 roku. Point of Care Ultrasound wykazuje istotne znaczenia diagnostyczne w mechanicznych przyczynach zatrzymania krążenia i ta praca jest dostępna, jak wpiszecie, drodzy Państwo, ten komentarz Clattenburg i tak dalej, te wszystkie mądre skróty, tutaj nasza Jagoda pewnie wie więcej na ten temat, jak się szuka materiałów naukowych, to na pewno w komentarzu Państwo napisze, czyli to jest drugi EBM dotyczący drugiego scenariusza. Kolejny scenariusz, który chciałbym, żebyś się do niego odniosła, i jest bardzo ciekawa sytuacja związana z tym, jak sobie poradzić, kiedy obwodowo nie możemy założyć dostępu naczyniowego. No jak? Głowica. No po prostu, no to jak tego się uczyć, ale żeby to się nauczyć? Pielęgniarki u mnie na izbie przyjęć to już robią. Pani profesor, to trzeba wytłumaczyć. Proszę bardzo. No jak, no ale co tu wytłumaczyć? Jak się Bierzemy uczyć głowicę liniową. takiego scenariusza mamy? No Taka uczymy sama... jak najprościej, uczymy nawet na sobie, prawda? Czyli można wziąć głowicę w jedną rękę, wyciągnąć dłoń, wyciągnąć rękę, przyłożyć sobie głowicę. Trochę z anatomii wiedzy się przydaje, niestety na ogół tej wiedzy anatomicznej, bo uczą nas dużo pierdół, nie zostaje, więc warto sobie zajrzeć na jakąś stronę anatomiczną. Dużo jest też tych Radiopedia czy inne strony, gdzie też są programy takie w 3D, gdzie można sobie to podejrzeć, bo tutaj akurat się anatomia bardzo przydaje. I podejrzeć sobie po prostu na własnej ręce nawet, prawda? I dokładnie w ten sposób się nauczyć. Podpatrzeć jakiś tutorial, jak to zrobić bezpiecznie z głowicą. Oczywiście na początku można tylko przyłożyć głowicę, a potem w tym miejscu mniej więcej kuć, a potem można się już nauczyć, oczywiście z zachowaniem odpowiednio aseptyki, czy out of plane, czy in of plane, in plane nakuć, tak? Ale to nie jest takie trudne. Okej, dobrze, bardzo dziękujemy. I drodzy Państwo, EBM na ten temat za chwilkę się pojawi. Pierwszy komentarz, jaki Jakub, proszę się tam nie wyrywać. Jakub napisał pierwszy komentarz. No nie wiem, pani profesor, czy to dobra odpowiedź? To chyba nie jest dobra odpowiedź na zadane pytanie.
To jest, myślę, kolejny przykład zastosowania ultrasonografii. Ale odpowiedź jest przepraszam, inna się pojawiła, która jest ważna. Pan Grzegorz, brawo, aplauz. Brawo, brawo. Brawo, Będzie nagroda, coś wymyślę. Coś wymyślimy. Panie Grzegorzu, niech się pan do nas odezwie na naszym Messengerze i tam będzie pewnie informacja. Coś wymyślimy. Brawo, to jest mechanizm PEA. Tak, czyli bardzo często sytuacja, która niestety nie możemy jej leczyć zastosowaniem prądu elektrycznego poprzez defibrylację. Ale to już jest temat na inną rozmowę. Drodzy Państwo, kolejny przypadek, o którym porozmawiamy, to jest diagnostyka otmy opłucnowej w razie kartki Kuba się wyrwał. Absolutnie tak. Wiemy, że w tych sytuacjach szczególnie, bo jak mamy całe płuco spadnięte, no to zwykle nie mamy tutaj wątpliwości, ale radiologia nie to, że odchodzi do lamusa, ale zdjęcia rentgenowskie w niektórych przypadkach absolutnie mają niższą czułość i swoistość w wykrywaniu odby, szczególnie ograniczonej, niż badanie USG. Proste objawy, prawda, więc też można się tego nauczyć i nie jest to takie trudne, a absolutnie to było jedno z zastosowań, bo jak robiliśmy program do LPR-u, to się oczywiście musiałam nauczyć wielu rzeczy od chłopaków i dziewczyn też i dowiedzieć się na przykład, no jak oni siedzą w śmigłowcu, że na przykład pewne projekcje nie wchodzą w grę, w związku z tym zatrzymaliśmy się właśnie na projekcjach w tych górnych punktach płucnych, podmostkowej projekcji przymostkowej w osi długiej, bo okazała się całkiem niezła, no oczywiście fast też nie zrobią pełnego jak pacjent leci, ale właśnie to mi powiedzieli, tam jest taki huk w śmigłowcu, że oni nie usłyszą nawet jak płuco spadnie, a pacjent się przestaje wentylować, a przyłożą głowicę i są w stanie to rozpoznać, więc to jest fantastyczna rzecz. Czyli z powodzeniem na każdym szanującym się, certyfikowanym kursie, szkoleniu i tak dalej, musi być ten must have i bez tego ani rusz. Ani rusz. No to jest trzecie fastu, no. Jasne, czyli na slajdach się, drodzy Państwo, tego nie nauczycie. Oj nie. Oj nie. Dokładny EBM na ten temat, ta praca. No, ojciec ultrasonografii płuc, Daniel Lichtenstein. Proszę bardzo. Tak, znalezione, dokładnie pokazane. Nie wyższą czułość niż rentgen, wszystko się zgadza. Kurczę, mam taką tremę, czy wszystko dobrze przygotowałem. No ale dobrze. To ostatni scenariusz. Mam nadzieję, że również będzie trafiony, ale tutaj się skupiłem na literaturze. Wstępna ocena objawów neurologicznych, drodzy Państwo, na przykład, i użyję innego słowa, udar, nagły epizod neurologiczny versus hipoglikemia i versus na przykład epilepsja. Jak się do tego odniesie nasza ekspertka? No to jest trudna sprawa, aczkolwiek coraz więcej się mówi o doplerze przezczaszkowym w tym kontekście, ewentualnie doplerze naczyniowym, jeśli chodzi o naczynia szyjne, bo to będzie najczęstsze źródło, jeśli chodzi o udar, prawda? Przepływy mózgowe, tak, czy przepływy w tętnicach szyjnych, myślę, że można by w tym temacie wykorzystać. Przyznam, że jeśli chodzi o dopler przezczaszkowy, to dopiero zaczynam się uczyć. Czyli wszystko przed nami, drodzy Państwo. Za chwilkę EBM na ten temat, badania będą pokazane. Pomyliły mnie się dwa pliki i jest w tym drugim komputerze, ale zaraz wkleimy. Ale jest. Tak, mam nadzieję, drodzy Państwo, że w ten sposób pokazaliśmy Państwu, że na konkretnych przypadkach, że te rzeczy powinny być zarówno i ujęte w programach kursów, ale też przestrzeń i kierunek, w którym to wszystko podąża, gdzie się spotkamy, jeśli chodzi o ultrasonografię za 5, 10, 20, za 30 lat, tego pewnie nie wiemy, ale jednym z ostatnich wątków, jaki dzisiaj przygotowałem dla Doroty, jest jedno pytanie, które zadam na koniec, ale to już praktycznie niebawem. Mam tutaj te kwestie, które zaraz wkleję. Dobrze, Doroto. Ja mam prośbę, czy ja mogę dosłownie 3 minuty mieć, żeby zmienić kolegę, który mnie zmienia, żeby go puścić do domu, także za 3 minuty bym wróciła, dobrze? Wyłączysz mnie na chwilkę? Tak, oczywiście, bardzo proszę. Nie będę się bawić w pisanie tego, co udawać, że... Nie, zupełnie nie. Wyrzucam Cię na moment. Drodzy Państwo, i zróbmy teraz w ten sposób. Pojawiło się jedno pytanie od Tomasza. Bardzo fajnie, że ono jest, bo to też otworzy nam przestrzeń do dyskusji na ten temat, który jest przedmiotem Twojego pytania, drogi Tomaszu. Namawiam również, drodzy Państwo, Was do tego, żebyście przygotowali pytania.
Zazwyczaj się tak zdarza, że te pytania są krótkie i nie mamy z tym takiego technicznego problemu, ale jeżeli dzisiaj macie ochotę zadać pytanie jakieś bardzo długie i skomplikowane, podzielcie to proszę na 2 albo 3 elementy, bo wtedy będzie widać nieco więcej na ekranie. Za wszystkie Wasze reakcje bardzo dziękuję. Wszystkie te osoby, które się dzisiaj z nami przywitały, które nie przytoczyłem na antenie, jak na przykład naszego Rycha, który jest na dyżurze. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś. Najserdeczniej pozdrawiam. Jest mi bardzo miło, że pojawiły się dzisiaj osoby jak pan Wojciech, jak pani, jeżeli dobrze pamiętam, pani Diana, które są tutaj pierwszy raz i absolutnie nie jest to wielkim zbiegiem okoliczności, czy nawet przypadkiem, że tutaj się dzisiaj znalazły. Pozdrowienia od kolejnych osób, które na początku wymieniałem. Pozwolicie, że raz jeszcze. Wojciech Rogalski. Cześć Wojciech, bardzo miło, że jesteś. Jest z nami również Poznań, Tomka Sanaka, żeśmy dzisiaj widzieli. Wspomniany Adam Ubych, Karol Szwej, czyli ratunkowa w Roztoce. Naturalnie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, pozdrawiam Krzysztofa Wiśniewskiego, który z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy jest, pozdrawia nas również Puszczykowo, tak? Chyba Puszczykowo, pozdrawiam z Puszczykowa, chyba tak, jakiś mały błąd. Szpital ortopedyczny czy szpital kolejowy się tam kiedyś znalazł. Cieszę się bardzo, że jesteście, drodzy Państwo. Critical USG, dziękuję, że napisaliście. Serdecznie zapraszamy na kursy TCCD, criticalusg.com. Zerknijcie, drodzy Państwo, tam na tę stronę internetową. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście. Również pozdrawiamy z N0190, Piotr Kaczyński. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję, że gdzieś między wyjazdami, gdzieś między pacjentami udało się Panu włączyć Entelife, gdzie możemy porozmawiać dzisiaj, szczególnie z Dorotą, o ultrasonografii, o tym procesie kształcenia, edukowania się w ogóle, kiedy rozmawialiśmy na samym początku, a co było takim początkiem otwarcia rozmowy do naszej dyskusji o ultrasonografii. Piotr Grabski, mieliśmy okazję kiedyś się spotkać, rozmawiać w kilku zdaniach na temat ultrasonografii. Cieszę się, drogi Piotrze, że dzisiaj jesteś z nami. Bardzo jest mi miło, że osoby, które w szczególny sposób zainteresowane są ultrasonografią w Polsce, które mają sporo do powiedzenia na ten temat, również dzisiaj zdecydowały się spotkać z nami w Entelife. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, jeśli chodzi o maj i czerwiec, maj będzie dla Państwa, myślę, ciekawym miesiącem pod wieloma względami. Pisała nie tak dawno na ten temat Jagoda Nowak, na temat wydarzeń, które się dzieją. Rekomendowaliśmy kursy, szkolenia, wydarzenia, konferencje, które do nas trafiają, do nasz mail redakcyjny. Za chwilkę pokaże się w komentarzu właśnie nasz adres mailowy, na który możecie wysyłać informacje, ciekawe zdjęcia, nagrania, którymi chcecie się podzielić z widzami i słuchaczami i czytelnikami naszego profilu w mediach społecznościowych, więc za moment ten adres się pojawi i między innymi Wiktor Kotwica napisał nam informacje, które dotyczą wydarzenia, które właśnie się rozpoczęło w Polsce, Wyłom, a za kilka dni będziemy uczestnikami tak bardzo na żywo wydarzenia, które związane jest z Mistrzostwami Polski Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i dokładnie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tam będziemy fizycznie, wybieramy się do panów z WOPR-u i będziemy obserwować mistrzostwa, będziemy obserwować to, co się dzieje na miejscu i będzie również audycja na żywo z Polski, tam już niebawem, a później czerwiec, w czerwcu również kolejne wydarzenia, kolejne spotkania. Zachęcam Państwa do tego i tak jak powiedziałem, redakcja @nurdistriget.no to jest miejsce, gdzie możecie, drodzy widzowie, słuchacze, napisać wiadomość do naszej redakcji, do naszej pani sekretarz, która zaopiekuje się tymi materiałami. Doroto, jesteś, tak więc jeżeli możemy, kiwnij głową, że możemy. Fantastycznie, kiwnięte było 3 razy. Fantastycznie, cieszę się, że jesteś. Jestem, dziękuję bardzo za przerwę techniczną. Jasne, fantastycznie. No właśnie, pojawiło się to stwierdzenie wcześniej i ja już takie miałem wrażenie, że może przez przypadek podzieliłem się z Tobą scenariuszem mojego spotkania dzisiaj z Tobą, ale cieszę się, że jednak nie. Poruszę ten temat przed blokiem części Q&A, bo on jest dla mnie bardzo ważny.
AI w ultrasonografii. Prosiłbym Ciebie o opinię eksperta, bo jest z nami dzisiaj Wojciech Guśniowski, który jest przyjacielem Entelive, jest naszym szefem zespołu IT, który nam podesłał kilka informacji związanych o tym, co AI mówi o edukacji w ultrasonografii. O tym, jakie można metody wykorzystywać. Bardzo jestem ciekawa, co mówi o edukacji w ultrasonografii, bo od razu powiem, moje doświadczenia z AI są na razie takie raczkujące. Raczej mam większe doświadczenia, jeżeli chodzi o próby wdrożenia AI i pewnych algorytmów oceny do tomografii komputerowej. Okay. Bo tutaj to już trwa od jakiegoś czasu i różnie to wychodzi, przyznaję. Były też próby zaprzęgnięcia AI do oceny na przykład mamograficznych obrazów, też różnie to wyglądało. Nie wiem jak w ultrasonografii, no byłaby to kwestia pewnie odpowiednich algorytmów. Ja absolutnie nie mam nic przeciw, to znaczy uważam, że generalnie powinniśmy korzystać ze zdobyczy technologicznych, bo czemu nie? Tylko też, żebyśmy to robili z głową, no i sama była ciekawa bardzo, także jakby taki odcinek był, to ja jestem bardzo chętna, żeby posłuchać. To chętnie, to może rzeczywiście, kiedy dzisiaj rozmawialiśmy przed audycją właśnie z Wojtkiem i z Jagodą, to padło tam stwierdzenie Jagody, że rzeczywiście Wojtek Guśniowski w takim odcinku powinien się znaleźć, bo faktycznie, droga Doroto, wyślę Tobie te informacje, które Wojciech przesłał, a Państwu również. I jedno z takich narzędzi jest Cosmos Echo Nose. Jest to narzędzie i system ultrasonograficzny z AI, jest to ultrasonograf właśnie w tym systemie, przenośny system ultrasonografu zintegrowany z tabletem wykorzystujący algorytmy deep learning do analizy obrazów w czasie rzeczywistym. Umożliwia automatyczne oznaczenie funkcji serca, pozycjonowanie sondy, ocenę jakości obrazów oraz prowadzi użytkownika do uzyskania najlepszych widoków. System wspiera naukę przez... Ja myślę, że pewne algorytmy AI my wykorzystujemy, nawet o tym nie wiedząc, choćby właśnie w tym obrysowywaniu w granicy osierdzia, czy w ocenie funkcji rozkurczowej, czy w tkankowym Dopplerze. Myślę, że tam jest już AI, tylko my o tym nie wiemy. Okej, czyli warto by byłoby zadbać o ten przekaz informacji, udostępnić go poprzez nasze na przykład kanały. Myślę, że to było bardzo ciekawe. Dobrze, Pani Jagodo, zlecamy kolejny cykl postów na temat AI w medycynie przedszpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii, a Wojtkowi Guśniowskiemu bardzo serdecznie dziękuję. Te wszystkie informacje, które Wojtek znalazł, już wklejam. Będą one do dyspozycji, drodzy Państwo, w komentarzach. Zerknijcie sobie na to, co Wojtek znalazł, a Wojtka poprosimy o to, żeby kiedyś dołączył do nas na antenie, żeby z nami trochę porozmawiał. Dobrze, drodzy Państwo, zapraszam, szykujcie pytania, które są, pojawiły się. Tak. Zaczniemy od tego ostatniego, które się pojawiło. Sergiej napisał: cześć, mam 3 pytania, na trzecim mi zależy najbardziej. To pytanie pierwsze, bardzo proszę, lecimy na bieżąco. Cele edukacyjne. Jak wpłynąć na to, żeby studenci lekarskiego na stażach nie zajmowali się podpieraniem ścian? Studenci pielęgniarstwa czy ratownictwa mają konkretne cele, podkuwają pacjentów, podłączają kroplówki, a studenci lekarskiego najwięcej podpierają ścian. No więc może studentom lekarskiego też trzeba dać odpowiednie cele. No, jak przychodzą, bo ja najczęściej mam na stażach na izbie przyjęć właśnie studentów po 2. roku, i jak się im da konkretne zadania, to oni te konkretne zadania wypełniają. Jak im się spodoba, to robią więcej. W związku z czym może dokładnie tak jak studentom pielęgniarstwa i ratownictwa, trzeba studentom lekarskiego dać konkretne cele, a nie mówić im, że mają udawać lekarzy. O, właśnie. Sergiej, zapisałeś? Mam nadzieję, że zapisałeś. Jeżeli zapisałeś, to super. Cieszę się bardzo. Czy kolejne pytanie jest już przygotowane? Jeżeli jeszcze go nie ma, to bardzo proszę, żebyś naniósł te Twoje właśnie pytania. Pani Jana napisała, czy zmiany systemowe, nowe rozwiązania i zwiększone nakłady finansowe na sektor ochrony zdrowia to wejście na odpowiedni i zrównoważony poziom relacji lekarz-pacjent, czy nowe projekty to rozwiązanie? Ciekawe pytanie. Trudne pytanie. No, generalnie zwiększenie nakładu finansowego na służbę zdrowia niewątpliwie jest potrzebne. Czy to wpłynie na relacje lekarz-pacjent? Wątpię. Myślę, że to może nie jest popularne, co powiem, ale myślę, że w sektorze ochrony zdrowia w Polsce jest całkiem sporo pieniędzy, tylko trochę nie do końca one są wydatkowane chyba tak, jak powinny być. To jest moje zdanie, ale też wielu osób zdanie.
Nowe projekty absolutnie są rozwiązaniem, natomiast wciąż mamy w systemie jednak niedobór ludzi różnych zawodów medycznych, nie tylko lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów brakuje i jeśli to się nie poprawi, to relacje lekarz-pacjent się nie poprawią. Mhm. Dziękujemy Pani Diano za pytanie i bardzo się cieszę z dzisiejszej Pani aktywności. Otrzymuje Pani wlepkę dzielny widz i dzielny słuchacz. Dzisiaj kolejne pytanie od Sergieja. Staże w ultrasonografii. Jak powiedziałaś, kursy USG to tylko początek. Kończysz kurs, nie praktykujesz, zapominasz. Ja tak właśnie mam, drogi Sergieju. Może wprowadzić staże z USG u dobrych mentorów. Słuchaj, to jest genialna myśl i ona jest genialna w swojej prostocie i przyznaję, że jak tworzyliśmy z Pawłem Andruszkiewiczem pierwszy program akredytacji, certyfikacji USG dla anestezjologów, to właśnie taki mieliśmy plan, żeby były staże mentorskie, żeby była grupa zaaprobowanych, certyfikowanych też mentorów o uznanych umiejętnościach i uznanym też, że tak powiem, dorobku, w sensie takim, że oni też pracują w miejscach, gdzie jest duży flow pacjentów, prawda, i ciekawych przypadków. I takie staże mentorskie by wtedy były możliwe. Zresztą myśmy to praktykowali do pracowni naszej ultrasonograficznej, przyjeżdżali ludzie z całej Polski się uczyć, dlatego że mieliśmy bardzo dużo pacjentów i to są miejsca, gdzie to się powinno odbywać. Absolutnie jestem za stażami mentorskimi i w ogóle za wprowadzeniem systemu mentorskiego. Bardzo dzięki, Sergiej, za Twoje pytanie. Otwarte Mistrzostwa Polski Ratowników Medycznych w KPP są dzisiaj z nami. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy już się zgłosili. Będziemy z Państwem. Będziemy 16, 18 w Polsce. Będzie się dużo działo. Słuchajcie nas bardzo na żywo. Będziemy tam. To jest fantastyczna okazja, żeby się spotkać z kolejnymi uczestnikami tych mistrzostw. Sergiej, zanim to trzecie pytanie, to wróćmy bardzo szybko do pytania, które pojawiło się jako pierwsze. Tak. Pierwsze pytanie padło od naszego Tomka. Tomek Górecki był naszym gościem gdzieś tam już trochę dawno, ale nie tak dawno, żeby o tym zapomnieć. Na pewno nie zapomni o tym Jagoda Nowa, która za moment wklei link do tej rozmowy o między innymi konferencję ultrasonografii. Pytanie padło. Dorota, jak się odniesiesz do założeń kursu ultrasonografii, który po 35 godzinach nauki, ćwiczenia na zdrowych modelach, w nawiasie, bez praktykowania nadaje uprawnienia do samodzielnego badania? To pytanie od Tomka Góreckiego. Rozumiem, że mogę powiedzieć, co myślę. Tak, tu zawsze w Entelive mówimy wprost, co myślimy. Powiem krótko, kogoś poniosło, to znaczy fajnie w ogóle, bo rozumiem, że Tomek odnosi się do konkretnego kursu, ale niekoniecznie musimy się do niego odnosić. Generalnie uważam, że kurs USG 35 godzin to jest mało jednak, to jest fajny początek, ale jeżeli nie pójdzie za tym praktyka, jak sam mówisz, zrobiłeś kurs i nie robisz USG i już zapominasz, a już na pewno taka osoba, która tylko i wyłącznie skończyła kurs i nie ma innego doświadczenia, nie może później badać samodzielnie. To jest, ja zawsze mówiliśmy na naszych kursach Critical USG i zawsze mówimy na wszystkich kursach. Dostaliście do ręki narzędzie, dostaliście podstawową wiedzę, teraz idźcie i badajcie, bo bez tego nie ma możliwości dalej. Ale jeżeli to praktykowanie miałoby się odbywać, to praktykowanie powinno też być nadzorowane. Tak? To, o czym rozmawialiśmy. System mentoringu, weryfikacji, sprawdzania, certyfikacji. Do tego wracamy. Wszystkie te osoby, drodzy Państwo, które dotarły do nas dopiero po godzinie 19 i może nie załapały się na te pierwsze wprowadzenie Doroty odnośnie i tego, jak proces edukacji powinien postępować, jest on bardzo uniwersalny. Ogólnie w edukacji medycyny przedszpitalnej, a również ma zastosowanie w algorytmie kształcenia ultrasonografii. Zachęcam, przewincie to po dzisiejszej audycji na żywo, można do tego materiału wrócić. Tomek Górecki, bardzo serdecznie Tobie dziękuję. I pojawiło się trzecie pytanie. Tomek, przepraszam, jeszcze tylko powiem. Myślę, że Tomek jest akurat osobą, która o ultrasonografii i o edukacji w ultrasonografii wie bardzo dużo. Robi to na co dzień, robi to znakomicie i myślę, że jak taki program zobaczył, to się trochę przestraszył. Radio Owiało grozą.
Tak, i ogólnie radio... tak jakby, wiesz, ja nie znam na przykład, to tak jakbyś, nie wiem, no chirurga puścił, który 35 godzin miał, że tak powiem, praktycznych zajęć nadzorowanych i potem nie robił żadnych zabiegów i ma kogoś zoperować. To trochę jest podobnie. Radio nienawidzi pauz i nie lubi przerw, ale to moje milczenie potraktujcie Państwo, żeby było wymowne. To więc Tomasz, bardzo Tobie dziękujemy za to, że jesteś dzisiaj z nami, a ja Tobie przede wszystkim, Tomek, dziękuję za to, że Ci się chce. Tyle lat walczysz z wieloma rzeczami, szkolisz nas, pokazujesz nam, wskazujesz pewne kierunki działania, to my sami finalnie decydujemy, czy chcemy się szkolić u Ciebie, czy u innych, ale jednak się Tobie chce. Ja lubię, jak się ludziom chce, za to chcieństwo. Kłaniam się Tobie nisko i bardzo Tobie za to dziękuję i trzymam kciuki, żeby wszystkie Twoje projekty były realizowane z powodzeniem i życzę sobie spotykać na swojej drodze jako pacjent medyków, którzy się szkolili w takich miejscach jak Twoje. No dobrze, jest komentarz Adama Stępki. No ja trochę, Adamie, na Ciebie dzisiaj czekałem, że Ty też będziesz dodawał. Świetny komentarz. Adam Stępka, jak już powiedziałem na początku, drodzy Państwo, łódzkie pogotowie, ratownik medyczny, rzecznik prasowy łódzkiego pogotowia i specjalista public relations. Ja tylko powiem, Łódź, moje miasto. Pozdrawiamy miasto Łódź. Pozdrawiamy miasto Łódź, moje miasto. Proszę. To tak samo jak z EKG, żeby móc ogarnąć temat, trzeba przejrzeć 3000 zapisów pod okiem kogoś doświadczonego. Dokładnie. Adam ma na to swoje dowody. Napisał książkę, w której pokazuje wiele rzeczy, które... Pamiętam, Adam, Twoją dedykację dla osób, które Tobie poświęciły mnóstwo czasu, żeby Cię nauczyć wielu rzeczy. Chwała Ci za to, że Ci się chciało właśnie wysłuchać. Ile tam poświęciłeś uwagi tym, że Ci mentorzy Twoi przekazali tę wiedzę. To jest chyba najlepszy dowód, prawda, Doroto? Absolutnie się zgadzam. Drodzy Państwo, czekamy na konkretne pytania, czekamy na konkretne... Ale było trzecie pytanie... Tak, właśnie biegnę do tego, mam nadzieję, że się pojawiło. Uprawnienia dla ratowników medycznych, trzecie pytanie, leczenia bólu pod kontrolą ultrasonografu. W całej Europie to robi się standardem. Jak pomóc kolegom, żeby przeforsować ten pomysł? Trzeba zacząć od podstaw. Na razie rzeczywiście pojawił się program taki, no i uprawnienia dla ratowników dopiero zostały wprowadzone, prawda? Dyskutujemy nad tym, czy to dobrze zostało zrobione, ale ja się osobiście bardzo cieszę, że w ogóle zostało zrobione, więc od czegoś trzeba zacząć. Jak to się już, że tak powiem, wprowadzi i zaczną te badania USG na podstawowym zakresie być wykonywane, to myślę, że przyjdzie i czas na uprawnienia dla ratowników do leczenia bólu pod kontrolą USG, bo to jest kolejny etap, ale myślę, że na to trochę potrzeba czasu. Już pierwszy krok został zrobiony. Dziękujemy bardzo, dzięki za to. I Sergiej, Tobie też szacun, że Ci się chce i trochę z systemem, i trochę z innymi elementami, którymi na co dzień spotykasz, ale drodzy Państwo, pamiętajcie zawsze, że system to nie jest coś, co spadło nam z nieba, takie już zawsze było. System to ludzie, to my tworzymy system, więc jeżeli czasami musimy się z systemem walczyć, to walczymy przede wszystkim z ludźmi. Pozdrawia nas pani Pawlik, Anna Pawlik, pozdrawia nas z Łodzi. Pozdrawiam Łódź, absolutnie. Pierwsze ELO imienia Mikołaja Kopernika i studia też kończyłam w Łodzi. No brawo, brawo, brawo. To jak będziesz się widziała z panem profesorem no, z Łodzi, szybko, kogo mam na myśli? Panem Waldemarem. Z Waldemarem Machałą, oczywiście. To koniecznie pozdrów. Znamy się, lubimy jak najbardziej. Pan profesor był również gościem NT-Live. Zachęcamy Państwa do tego, żeby, dziękuję, posłuchać. Było bardzo mi miło spotkać pana profesora online, a potem w Bydgoszczy u Kuby na konferencji międzynarodowej o medycynie ratunkowej. Drodzy Państwo, czekamy na pytania, czekamy na ostatnie spostrzeżenia. Ja mam suchar o ultrasonografii. No dawaj. Muszę być? No pewnie. Dlaczego ultrasonografista nie gra w chowanego? No. Bo i tak każdy go znajdzie. Coś w tym jest. A jest tak rzeczywiście, że wszystko, zakładamy, że mamy eksperta, specjalistę w ultrasonografii, takiej
mówimy trudnej. procedury nasze, tak? Można się tego tak nauczyć, że zawsze wszystko znajdziemy i będziemy mieć 100% pewności? Czy jest zawsze jakiś procent, że jednak? Nie ma, żadna metoda nie ma 100%. Okej. To jak Dalej uważasz? się przy tym opieram. Mhm. Ale można mieć bardzo wysoką skuteczność, naprawdę. Bardzo wysoką skuteczność. Prosta rzecz. Mieliśmy kiedyś przypadek pacjenta z bardzo szeroką aortą, przy którym i było podejrzenie rozwarstwienia. Miał zrobioną tomografię, czyli wydawać by się mogło badanie absolutnie już decydujące, w którym nie zobaczono rozwarstwienia. Myśmy w USG znaleźli. Ale dlaczego? Po prostu przekroje były tak ustawione, że akurat nie przecięły blaszki rozwarstwienia, więc każda metoda ma swoje ograniczenia, nawet tak wysoko wyspecjalizowana jak tomografia i o tym trzeba wiedzieć. Doroto, jakbyś tak miała sobie wymarzyć, dzisiaj to, co powiesz, się spełni. Jutro, pojutrze, za 2 dni, taki wiesz... Ale w ultrasonografii? Tak, w tym temacie, w którym my jesteśmy dzisiaj. Czyli uważaj, o czym marzysz, zgodnie z tym, co bardzo często mówimy, bo się spełnia. To jak chciałabyś, żeby ta ultrasonografia w medycynie przedszpitalnej w Polsce wyglądała za lat X? I to, co powiesz, żeby się sprawdziło i żeby się spełniło, to jakby to miało wyglądać? Chciałabym przede wszystkim, żeby tak naprawdę było to powszechnie wykorzystywane narzędzie, żeby faktycznie w tej medycynie przedszpitalnej i w karetkach pogotowia i na SOR-ach wszystkich był nie tylko aparat USG, ale też te osoby, które tam są, żeby potrafiły, mogły, umiały i chciały z tego korzystać. No i chciałabym chyba, żeby trochę z rozwagą decydenci podchodzili do pewnych rzeczy i absolutnie pamiętali, że to jest proces. Edukacja jest procesem. To, co rozmawialiśmy przed programem, że bardzo często my się rzucamy na pewne metody i wrzucamy od razu, w sytuacji, w której tak naprawdę można by było na przykład zrobić pilotaż, prawda? To, o czym ty mówiłeś, że się wprowadza jakąś metodę i sprawdza na jakiejś małej, zamkniętej grupie, jak to działa. I to też ten okres pilotażowy pozwala na wprowadzenie pewnych zadań, pewnych zmian, usunięcie, jak ja to mówię, wad fabrycznych, które zawsze przy ad hoc pisaniu programu na przykład się pojawią. I to, co wprowadzamy już do szerokiego obiegu, jest sprawdzone i ma szansę wtedy być wprowadzone, bo jeżeli wprowadzamy coś, co jest z wadą fabryczną, jedną czy większą liczbą wad fabrycznych, to budzi to trochę opór często w środowisku, budzi niepokój. Pojawia się pytanie wtedy o bezpieczeństwo osoby badającej, takie prawne bezpieczeństwo, bo jak ktoś czegoś nie rozpozna, to co mu grozi na przykład, albo jak rozpozna, to co mu grozi, to są pytania, które mi zadają ludzie bardzo często. Jak mam papier, to czy ja już mogę to badanie wykonać i co będzie, jak nie rozpoznam? Kto będzie za to odpowiadał? To też, rozumiem, jest wymowne milczenie. Bo od razu pojawiło się pewien obraz z życia wzięty, który kto zrobił. No właśnie. Ja, drodzy Państwo, przeczytałem przed chwilą komentarz Adama Stępki. Absolutnie ta metoda nie jest 100%, bo jak się okazuje, że tylko badanie lekarskie, sekcyjne, tak, autopsja to daje to 100% pewności. Tak więc tak to się dzieje. Grzegorz Lewandowski z Łodzi. Grzegorzu, pozdrawiamy Ciebie najserdeczniej. No oczywiście stały widz i słuchacz od samego początku. Oczywiście. Miasto Łódź dzisiaj bardzo mocno stoi ekspertami. Od razu się cieszę. Proszę o podanie rankingu najlepszych 3 ultrasonografów, jak na podium u sportowców. Urządzenie, pocket, przenośne i tak dalej. Czy możemy tutaj coś powiedzieć na ten temat? To znaczy, ja nie chcę podawać, bo rozumiem, że musiałabym podać nazwy firm, a tego na pewno nie chcę robić, to lokowania produktu nie będzie. Natomiast w tej chwili moje doświadczenie jest takie. Jak zaczynałam w ultrasonografii, to ultrasonografia ta przenośna, te ultrasonografy przenośne były różnej jakości i były całkiem niezłe i były bardzo, bardzo słabe. W tej chwili tak naprawdę nie ma bardzo słabych ultrasonografów, tych przenośnych.
mamy bardzo dobre aparaty, tylko też w zależności od tego, co chcemy badać, zawsze mamy większe wymagania dla aparatów, na których chcemy wykonywać dodatkowo badanie echokardiograficzne. O tym musimy pamiętać. Tam muszą być lepsze presety, lepsze warunki przede wszystkim dotyczące Dopplera, bo to nas przede wszystkim kładzie w tych aparatach point of care, że one mają słabszego Dopplera często. To tylko to, a generalnie rzecz biorąc ja uważam, że każdy musi wziąć aparat do ręki i się z nim zaznajomić i sobie pobadać, ale prywatnie, jak się pan Grzegorz Lewandowski do mnie odezwie, to mogę swoje top of the top oczywiście podać. Pamiętam, Grzegorz też jest lekarzem, pamiętam, Grzegorzu, kiedy z uwagą słuchałeś audycji z Zuzanną i też to pytanie podobne zadawałeś. Jeżeli się mylę, to popraw mnie w komentarzu, ale bardzo podobne pytanie było chyba przez ciebie przekazane. Pytanie jest najpierw komentarz od pana Piotra Kaczyńskiego. Jestem po kursie w Krakowie. Pewnie rozmowa tutaj się toczy na YouTubie. Nie widziałem przebiegu wszystkich komentarzy, ale jest od razu pytanie, które pan Piotr zadał. Czy uważa pani, że powinniśmy ewidencjonować każde badanie ultrasonografii? Nadmienię, że w naszej stacji chodzimy na blok operacyjny i intubujemy pacjentów pod nadzorem anestezjologów. To dzięki za to. Fajnie, że robicie taką robotę. Myślę, że się Dorota ze mną zgodzi. Absolutnie super, znakomita rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy każde badanie ewidencjonować, to jest pytanie, w jakim celu? Jeżeli robicie to z automatu, my na przykład przyjęliśmy standard taki, że archiwizujemy wszystkie badania, mimo tego, że potrafimy robić badania, ale po to, żeby do nich wrócić, po pierwsze w celach szkoleniowych, po drugie, żeby porównać badanie z badaniem, bo na przykład też zdarza się, że pacjent ma kilka razy badanie, a po trzecie po to, żeby w razie czego mieć, no krótko mówiąc, backup taki, no nawet w sytuacjach pewnych prawnych, tak, że ktoś się o coś przyczepi, że coś nie zostało rozpoznane, czegoś nie było, to my mamy nagranie, więc jeśli w tym celu, to raczej proponowałabym każde. Jeśli w celach szkoleniowych i mentoringu, to wszystkie programy tak naprawdę zakładają nagranie jakiejś liczby badań. To nigdy nie jest tak, że mentor wymaga każdego badania nagranego, prawda? Bo to byłoby zupełnie nierealne też, żeby oceniać wszystkie, więc wszystko zależy od tego, po co to robimy. Jeśli dla celów szkoleniowych to określona liczba, jeśli dla celów własnego bezpieczeństwa czy uczenia się nawzajem od siebie, to warto nagrywać wszystkie. To jest wtedy, idzie z automatu i nie ma problemu. Panie Piotrze, jednym z elementów symulacji medycznej jest rejestrowanie obrazu i dźwięku w rzeczywistym czasie. Wszystko, co kamera widzi i słyszy. Potem siadamy i jest debrief i rozmawiamy o tym, co żeśmy dokonali. Kamery jak nie mamy nagrania, nie będzie debriefingu, nie? Tak więc zachęcam też pana do tego odcinka z Aleksem, z Marcinem, rozmawialiśmy tu już na ten temat, pana też chyba widzę pierwszy raz u nas, więc zachęcam, żeby mógł pan tam zerknąć, bo jest wiele ciekawych komentarzy związanych z tymi kwestiami, a one są w naszej ocenie dosyć istotne. Drodzy Państwo, pytania, jeżeli są, to bardzo chętnie jeszcze przekażemy Dorocie. A ja tutaj właśnie miałem gdzieś zapisane, tylko że oczywiście jak zwykle gdzieś mi zginęło. Chciałbym Cię zapytać o kryteria dotyczące sposobu nadawania akredytacji, certyfikowania ośrodków, które zajmują się kształceniem z różnych kompetencji, kursów, szkoleń i tak dalej, które są dedykowane medycynie przedszpitalnej. Tak, czy są jakieś... trudny temat. Okej. To jest trudny temat, ale kryteria pewne powinny być. Nie wystarczy, tak jak niektórzy uważają na przykład, że to będzie ośrodek akademicki, bo niekoniecznie każdy ośrodek akademicki okaże się, będzie do tego się nadawał, tylko generalnie powinna być jakaś zamknięta lista jednak ośrodków certyfikujących. W pierwszej kolejności tam powinni znajdować się specjaliści z tej dziedziny, bo bardzo często mówi się o szkoleniu, na przykład to przeżywaliśmy w intensywnej terapii. Ja osobiście nie jestem wymieniona, ale poprawiałam rzeczywiście pod tym kątem program właśnie, mówię nie o anestezjologii intensywnej terapii, tylko właśnie o tej intensywnej terapii interdyscyplinarnej.
poprawiałam program właśnie szkolenia ultrasonograficznego, w którym odkryłam z zdziwieniem, że ultrasonografii w warunkach intensywnej terapii mają nas uczyć radiolodzy. Nie mam nic do radiologów, żeby była jasność, są fantastycznymi specjalistami, tylko radiologia jednak nie kojarzy mi się z medycyną przedszpitalną nijak. Nie kojarzy mi się też z intensywną terapią w żaden sposób. To jest jednak dziedzina wykonywana z całym szacunkiem, ale w zaciszu gabinetów i radiolog jest lekarzem, który dostaje pacjenta na badanie albo nawet ocenia tylko badanie wykonane przez technika, bardzo często w bardzo ograniczonym kontekście klinicznym albo no, w tym, co jego w danym momencie interesuje, prawda? Natomiast ideą ultrasonografii point of care, w tym również ultrasonografii, szczególnie ultrasonografii przedszpitalnej, jest wykonywanie, jak sobie popatrzymy na wszelkie definicje, przez osobę, która tego pacjenta bada, leczy i dalej z nim postępuje, prawda? Ten ultrasonograf, ta głowica ultrasonograficzna jest jakby przedłużeniem ręki badającego. W związku z tym nie o to chodzi, żeby fachowiec, który znakomicie się zna na anatomii, wszystko świetnie nam pokaże w ultrasonografii, radiolog nas szkolił, ale to powinna być jednak osoba, która ma doświadczenie w ultrasonografii point of care. I o ile jak zaczynaliśmy z Pawłem Andruszkiewiczem tę drogę, to był chyba 2012 rok, pewnie może nawet 11 chyba, jak się poznaliśmy i zaczęliśmy, a może i 10, to był z tym problem. I jak pisaliśmy program, to się zastanawialiśmy, skąd my weźmiemy mentorów i skąd my weźmiemy ośrodki certyfikujące, bo poza Krakowem, a później Warszawą i ewentualnie Gdańskiem, tych ośrodków było bardzo niewiele. Teraz tych ośrodków jest dużo, to znaczy jest bardzo dużo osób zajmujących się ultrasonografią point of care na znakomitym poziomie, jest bardzo dużo już osób wśród ratowników, ja na pewno nie znam wszystkich, ale ci, których znam, to mam o nich znakomite zdanie, w związku z czym mamy wykształcone osoby, które mogą być mentorami i w związku z tym przypisanie, jakby połączenie tych osób z ośrodkami, w których pracują, z automatu nam wyłoni ośrodki certyfikujące. Więc przede wszystkim kryterium pierwszym powinna być kadra i jej umiejętności, drugim flow pacjentów, czy mamy izbę przyjęć, SOR, prawda, czyli takie miejsce, gdzie będziemy w stanie oglądać dużo, czy choćby, nie wiem, tak jak u nas mamy kardiochirurgię, więc tam ponad mamy, nie wiem, ja mam bibliotekę chyba z 1000 przypadków, jakby ktoś chciał obejrzeć i nie ma dnia, żebyśmy tego nie oglądali, nie ma tygodnia, żebyśmy nie widzieli rozwarstwienia ostrego aorty wstępującej. W związku z tym to są rzeczy, gdzie jak jest duży flow i dobra kadra, to z automatu jesteśmy w stanie to zobaczyć, prawda? Nie wystarczy mieć świetnie wykształconych akademików, jak się okazuje, tylko trzeba mieć osoby, które w tym siedzą. No właśnie, a powiedziałeś tylko o jednej ważnej kwestii odnośnie tego, że kiedyś tych ośrodków było bardzo niewiele i osób bardzo niewiele, no bo jednak te 20 lat temu tak. To było trochę inaczej. Mamy teraz inny czas, inną skalę, mamy więcej osób i ośrodków. Czy uważasz, że powinien być jakiś system certyfikowania osób i ośrodków, żeby była konkurencja między nimi? Tak. Po pierwsze, powinien być system certyfikowania ośrodków też. Od tego powinniśmy zacząć każdy program szkolenia. Jak się układa program specjalizacyjny, to się wybiera ośrodki i one aplikują i się je wybiera na podstawie pewnych kryteriów. Ośrodki, które mogą szkolić specjalizujących się lekarzy, na przykład, o tym mówię. Tak samo powinno być w ultrasonografii, że powinny aplikować ośrodki o to, żeby być centrami certyfikującymi, akredytującymi, szkolącymi, tak? Powinny spełniać pewne kryteria. Możemy się zastanowić dodatkowo, jakie oprócz tego, co powiedziałam, ale generalnie od tego powinniśmy zacząć. Od tego zaczyna się układanie każdego programu specjalizacyjnego. Kto będzie szkolił? Kto będzie nadawał uprawnienia? Zawsze oczywiście pada pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy na początek nie mamy osób, które mają certyfikat, tak? No to weźmy te osoby i zróbmy tak, jak do tej pory na świecie to jest, że mamy osoby o udokumentowanych osiągnięciach i umiejętnościach i nadajmy im te certyfikaty. Nie muszą iść na ten kurs jakiś, na którym tylko zgłupieją, tylko niech dostaną te certyfikaty jakby odgórnie uznaniowo na zasadzie tego, że tak powiem, swoich osiągnięć, umiejętności. Nawet zróbmy im jakiś egzamin, i niech szkolą potem dalej. Takie osoby właśnie, a nie, że ktoś skończy kurs i mu się wydaje, że już wszystko umie. Na szczęście takich przypadków chyba nie ma, chociaż nie wiem, ja nie znam.
i zaczyna szkolić. Ale warto pamiętać, drodzy Państwo, żeby utrzymać certyfikat, to też trzeba na to pracować. Tak jest. Żeby ośrodek certyfikujący, szkolący, instruktorzy, wykładowcy... Ale to powinno się to odbywać tak samo, czyli ośrodki powinny tak samo przechodzić recertyfikację, jak przechodzą osoby, czy powinny przechodzić osoby, które otrzymają certyfikat. Dokładnie tak samo. Zwróćcie Państwo uwagę, że to wynika z tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Jednym z elementów procesu kształcenia, ocena i monitorowania postępów. Czyli jeżeli idziemy w dobrym kierunku, idziemy naprawdę z falą i robimy mega robotę, jest ok, ale przecież przychodzi odpływ wiedzy. Słuchaj, może się zdarzyć prosta rzecz. Ktoś pracuje w danym ośrodku i odejdzie. I odejdzie cała grupa osób wyszkolonych. Ten ośrodek już nie będzie spełniał kryteriów. I wypadnie wtedy jako ośrodek certyfikujący. Sorry, mimo tego, że spełnia wszystkie pozostałe kryteria. A z kolei pojawi się nowy ośrodek, który wcześniej nie spełniał kryteriów, a zaczyna je spełniać. Więc ośrodki powinny być tak samo certyfikowane jak kursanci. Pamiętajmy o tym, czy wybieramy miejsca, w którym się kształcimy, albo kiedy decydujemy o osobach, które budują system edukacji w Polsce. My Critical Care, super Jakub, że jesteś dzisiaj z nami. Zgadza się Jakub z tym, co mówisz. Nie wiem dokładnie z jaką częścią twojej wypowiedzi, ale zakładam, że się zgadza prawie ze wszystkim. Ja mówiłam ogólnie, Jakub nawiązuje do konkretnego kursu, jak sądzę. Pewnie tak, ale właśnie kwestia kursu, o którym jest dzisiaj mowa, o którym powiedział Tomasz. Zgadzam się z Dorotą, że plan oraz założenia kursu kwalifikacyjnego nie są idealne, natomiast mleko się wylało. I teraz pytanie, czy możemy to jakoś zmienić? W 100% się zgadzam z tym, co zostało powiedziane na początku, że plan takiego kursu powinien być spisany przez praktyków, a nie tytuły naukowe. Ja myślę, Jakubie, tak, bo nie może być czegoś, co jest tylko i wyłącznie stałe, nie plastycznie. To się musi zmieniać. Co myślisz na ten temat, Doroto? To ja się odniosę, żeby było jasne. Ja nie jestem absolutnie przeciwniczką niczego, absolutnie. Generalnie wszyscy, którzy mnie znają, ze mną pracują, wiedzą, że ja zawsze jestem na tak, na dzień dobry. I mleko się wylało, no to się wylało, no to trudno. To tak jak mówię, wadę fabryczną można usunąć już w praniu, tak? Czyli można coś naprawić i powinno się naprawić. I jeżeli coś zostało wprowadzone z wadą, to trzeba teraz usiąść, tylko wziąć faktycznie zespół fachowców, a niekoniecznie z tytułami, niekoniecznie wcale, szczególnie w tej dziedzinie, a jak się trafi ktoś z tytułem, to też może być, ale niekoniecznie, i usiąść i się zastanowić, co poszło nie tak. Są już pewne kursy, zwłaszcza jak już mamy jakąś próbę, tak? Jakieś kursy się odbyły, w związku z tym usiąść i zastanowić się, co zrobić teraz, tak? Co poszło nie tak, co jest nie w porządku, jaki jest feedback od uczestników, jaki jest feedback od osób, które się tym zajmują, i zaprosić te osoby może do rozmowy i usiąść, zrobić upgrade. No dokładnie tutaj widzę, Marcin Maciejewski, pozwolę sobie przeczytać. Kuba, chyba na bazie tego, co powstało, należałoby zrobić upgrade na bazie doświadczeń, ograniczyć możliwość szkolenia innych tylko dlatego, że zakończyło się takie szkolenie. To jest ciekawy temat. Pojawił się, proszę Państwa, właśnie temat bardzo ważny. Czy osoba, która skończyła kurs, może szkolić innych? To nie może być jedyny wyznacznik, na pewno. I jeśli chcemy zachować jakość, to musimy się trzymać tych punktów, o których mówiliśmy. W związku z tym ja jestem absolutnie za tym, że zawsze można naprawić, co się zepsuło albo zrobiło nie do końca dobrze. I to się powinno wydarzyć po prostu i może się wydarzyć, bo czemu nie? Tylko osoba, która nic nie robi, nie popełnia błędów, nie ma się czego wstydzić, tylko teraz to naprawić i koniec. Zgodzimy się, Doroto, z stwierdzeniem, że to jest krok milowy w medycynie przedszpitalnej, ultrasonografia. Pytasz mnie, rozumiem, o wprowadzenie standardu wykonywania badania ultrasonograficznego point of care w podstawowym zakresie przez ratowników medycznych. Absolutnie tak. I żeby było jasne, ja jestem bardzo, bardzo za. Od lat pracuję z ratownikami medycznymi. Jest to jedna z fajniejszych grup zawodowych, z którymi mi się pracuje w ultrasonografii i uważam, że dawno się to, że tak powiem, należało tej profesji. Tylko zróbmy to z głową, żeby nikomu nie zrobić krzywdy i żeby tym ludziom, którzy chcą się uczyć, nie zrobić krzywdy. Kurs, tak jak ktoś napisał wcześniej, jest bardzo fajnym początkiem, ale tylko i wyłącznie początkiem. W pewnych badaniach
I są na to badania, ile trzeba zrobić, jakich badań, żeby w miarę dobrze się orientować w stanach takich podstawowych zagrożenia życia, żeby rozpoznać krew w brzuchu, żeby rozpoznać odmę, żeby rozpoznać tamponadę. To nie są nie wiadomo jakiej ilości, żeby była jasność. Jasne. I to zostało już wypracowane przez różne osoby w różnych krajach, przez różne towarzystwa, przez różne stowarzyszenia i już wiadomo, i na tym się oprzyjmy, to już ktoś wymyślił, ile tych badań trzeba zrobić, żeby wiedzieć, i potem tylko wprowadźmy recertyfikację, żeby nie było tak, że ktoś zrobi kurs i nawet odbędzie ten program mentorski, a potem przestanie robić badania i dalej będzie miał umiejętność. Tak więc, drodzy Państwo, gratulujemy bardzo wszystkim tym osobom, które były zaangażowane w stworzenie tych podwalin, absolutnie, tego wszystkiego, co się stało. To też było trudne na pewno dla tych ludzi. Zrobiliście kawał dobrej roboty, żeby, tak jak powiedziała Dorota, niech to wybrzmi. Trzymam kciuki i nie mam nic przeciw, żeby była jasność. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Mało tego, uważam, że ratownicy medyczni są tą forpocztą, a na przykład w anestezjologii intensywnej terapii do tej pory nie udało się wprowadzić programu certyfikacji. On powstał 10 lat temu, czy już teraz 12. Został nawet opublikowany w ubiegłym roku w czasopiśmie Anestezjologia Intensywna Terapia pod egidą konsultanta krajowego i dalej nic z tego nie wynika. W związku z czym koledzy anestezjolodzy dalej są w miejscu, chociaż coraz większa ich rzesza badania wykonuje i znakomicie wykonuje i w coraz szerszym zakresie. Cały zespół, tak jak mówię, Critical USG, Mateusz Zawadka, Bartek Sadownik, Paula Dudek, Krystian Sporysz-Janiec, fantastyczny zespół ludzi, od których ja się uczę teraz coraz większej ilości rzeczy. Mateusz uczył się u mnie echokardiografii, ja się teraz u niego będę uczyć te transcranial Doppler, więc naprawdę trzymam kciuki, absolutnie jestem całym sercem za ratownictwem medycznym i za tym, żeby ratownicy wykonywali USG Point of Care, tylko żeby czuli się też bezpiecznie i żeby to wszystko było z głową. Cieszę się. Popłynęłam, co? Pięknie popłynęłaś. Zanim podsumujemy, bo już ktoś powiedział, no dobra, podsumowanie, fajnie, kończcie to już do domu. Nie no, krótko rozmawiamy, 2 godziny 11 minut, mało. Za chwilę, drodzy Państwo, podsumowanie. Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś kwestie, o które chcecie Państwo poruszyć? Bardzo proszę, jeżeli nie, to nie, a ja pozwolę sobie jeszcze dosłownie zająć Wam kilka chwil. Jest kolejny suchar. O, ultrasonograficzny? Tak, jest bardzo ultrasonograficzny. Pytanie, co mówi lekarz wykonujący USG, gdy widzi, że wszystko jest w porządku? No, nic nie widzę. Tak, piękna ergonomiczność, jak z podręcznika. Proszę bardzo. Suchary są dobre. Skoro tyle lat w familiadzie były, to tutaj też raz można spróbować. Tak więc to prawda. Cieszę się bardzo. Drodzy Państwo, podsumujmy dzisiaj nasze spotkanie tym, co Dorota uważa za najbardziej istotne. A może, Doroto, coś nie padło w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, coś, co nie zadałem pytania, może też widzowie o coś nie zapytali, a jest coś dla Ciebie również bardzo istotnego, co powinno dzisiaj wybrzmieć na antenie Entelive, żeby to był taki home message dla naszych widzów, słuchaczy, dla tych osób, które interesują się w ogóle medycyną stanów nagłych, praktykują sami, albo są gdzieś dopiero może przed decyzją, czy w ten obszar wejść. Piękna dziedzina, bardzo trudna, ale wymagająca ciągłego kształcenia i takiego uczenia się bardzo, bardzo praktycznego. Ultrasonografia też, która powinna być integralną częścią tej specjalności, wymaga niestety dużo wysiłku i dużo praktyki. I myślę, że to jest home message, które powinniśmy wziąć ze sobą. Tak jak napisałam na swoim slajdzie, nie wystarczy kończyć kursu, choćby on był najlepszy na świecie, to on nie załatwi sprawy. To jest umiejętność praktyczna. Ja pracuję z kardiochirurgami i powiem Wam, że oni nie biorą urlopów dłuższych niż 2 tygodnie. Z prostej przyczyny ręce troszkę inaczej pracują po takim dłuższym urlopie. A wykonują swój zawód, pracują codziennie, operują codziennie. Tak samo jest z ultrasonografią. Jeśli mamy dłuższą przerwę,
To samo mówią, nie wiem, pianiści. Leszek Możdżer na przykład ze sobą zabiera klawiaturę na wszystkie wakacje i ćwiczy palcówki po to, żeby nie wyjść z sprawy. Każda umiejętność praktyczna wymaga ciągłego szkolenia i ciągłego powtarzania. Tak samo jest z ultrasonografią. Jeśli jej nie robimy, to tracimy zarówno rękę do tego, co powinniśmy mieć rękę, jak i nie do końca wiemy, co widzimy. W związku z czym ćwiczenie i jeszcze raz ćwiczenie, jak robimy na co dzień. Nie znam osoby, która zaczęła ultrasonografię i oczywiście mając możliwość wykonywania jej w pracy, nie, że tak powiem, nie stała się fanem, dlatego że to tak ułatwia życie i można zacząć ja zaczynałam od echokardiografii, robię w tej chwili różne dziwne rzeczy często. Ludzie zaczynają od różnych też innych dziedzin w ultrasonografii, ale generalnie to jest tak piękna dziedzina, na tu i teraz, niebolesna, nie przeszkadza w niczym. Można ją wykonywać równolegle z innymi procedurami, naprawdę dla wszystkich, żeby było jasne. Ja zawsze mówię, ultrasonografia point of care jest dla każdego. I nie bójmy się mówić, że czegoś nie potrafimy, nie wiemy, musimy uzupełnić naszą wiedzę, tylko nie myli się ten, kto nic nie robi. Takie było kiedyś stwierdzenie i powiedzenie, a szczególnie jest to, drodzy Państwo, ważne w sytuacji, kiedy dotykamy krytycznie chorych pacjentów, kiedy ten czas, o którym powiedziała wcześniej Dorota, ma ogromne znaczenie, bo inaczej podchodzimy do sytuacji, kiedy mamy pacjenta bardzo stabilnego, gdzie mamy więcej osób, więcej światła, nic na głowę nam nie pada, nic nam nie zagraża, nikt nam krzywdy nie zrobi na ulicy czy na autostradzie, a tutaj ten czynnik czasu, dobory metod, dobory sprzętu, dobory ludzi, z którymi na co dzień pracujemy, ma znaczenie bardzo, bardzo duże. Dziękuję. To jest tak, ja mówię w ultrasonografii, jeżeli czegoś nie widzisz, nie umiesz złapać projekcji, to nie udawaj, że widzisz, tylko powiedz, nie udało mi się. Sorry, wybiłam cię z rytmu i przerwałam. Nie, zupełnie. To są takie puenty, które 10 wybrzmiewa i jeszcze wracamy do... To jest to, czego nie lubię bardzo w kinie, czyli ciągnący się koniec, który już dawno się film powinien skończyć, a koniec się przeciąga i czekasz, no to tak już teraz trochę robimy, więc chyba powinniśmy faktycznie zakończyć. Ale mnie było bardzo, bardzo, bardzo miło. No bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mireli dziękuję za pomysł, Tobie za zaproszenie i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy na żywo. Dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym w tym live'ie i mam nadzieję, że było ciekawie, mimo że nie byłam ja jedna, nie 8 motocyklistów. I bardzo serdecznie pozdrawiam tych uczestników, których znam, czy tych, którzy nie uczestniczyli, a których znam ze ścieżki ultrasonograficznej. Tomek Górecki, Kuba Czerwiec, Tomek Lem, Marcin Gałkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Critical USG, oczywiście moja macierzysta, że tak powiem, i pozdrawiam Łódź, moje macierzyste miasto, jak najbardziej też. Było dużo osób z Łodzi, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze spotkamy. Ja zawsze mówię, wrzucę może do udostępnienia Tobie swój jakiś adres mailowy, czy nawet telefon, bo ja zawsze zostawiam na koniec po wykładach adres mailowy i telefon i proszę o kontakt, jeżeli by ktoś potrzebował pomocy i mam potem takie zwrotki, że ludzie dzwonią albo piszą z prośbą o pomoc, ja się bardzo chętnie zawsze włączam. Także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Polecam się na przyszłość. Nie uciekam, a nagroda będzie dla kolegi, który rozwiązał i to będzie coś wyjątkowego. Ale jest pytanie od pana Wojciecha, którego nie widziałem. No dawaj. To jest ten koniec. No. Pani profesor, USG jest coraz częściej wykorzystywane w fizjoterapii, zwłaszcza ortopedycznej. Moje pytanie, czy widziały Pani przestrzeń do wykorzystania USG przez fizjoterapeutów w trakcie rehabilitacji kardiologicznej, zarówno na etapie szpitalnym oraz pozaszpitalnym celem monitorowania postępów terapeutycznych, a także dla wykrywania ewentualnych nieprawidłowości mogących się pojawiać przecież w każdym momencie, a zwłaszcza w trybie prehabilitacji. Dziękuję Panie Wojciechu, przepraszam, nie zauważyłem. Ja serdecznie dziękuję za pytanie, tylko jak zaczniemy mówić o prehabilitacji, bo to jest kolejna dziedzina, którą ja się zajmuję, to nie wyjdziemy stąd do jutra, więc powiem tylko tak, fizjoterapeuci to jest kolejna grupa, którą ja kocham, naprawdę, absolutnie, uważam, są mega mądrzy, znakomici, uczą się coraz więcej, uczą się również ultrasonografii, nie tylko fizjoterapeuci ortopedyczni, ja pracuję na kardiochirurgii z fantastycznym zespołem fizjoterapeutów, pozdrawiam Dominikę Batycką-Stachnik z zespołem całym
I tak widzę absolutnie obszar, jeśli chodzi o prehabilitację kardiologiczną, rehabilitację kardiologiczną na każdym etapie. Powiem tylko, że będę pewnie też brała udział w tworzeniu, przemycaniu ultrasonografii do programu takiego podyplomówki, takiej fizjoterapii, ale Pana serdecznie zapraszam do kontaktu, bo już widzę, że mamy dużo wspólnego. Bardzo, bardzo się cieszę. No dobrze, znalazłeś to pytanie. O, zróbmy koniecznie webinar. O matko, tak, jestem za. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, musimy skomunikować. Proszę do mnie napisać i mam przecież i Facebooka i absolutnie proszę napisać i się skontaktujemy na ten temat. Zachęcam Ciebie, Doroto, żebyś później po audycji, po dyżurze zerknęła w te komentarze, tam jest piękne słowa od Pani Diany, dla Ciebie, bardzo ładne. O, dziękuję bardzo. Więc warto się do nich odnieść i będzie nam bardzo miło. Pani jeszcze Diana tutaj napisała, dziękuję, wspaniale było słuchać, dobrej nocy. Było, nawet jak to mówi nasza pani sekretarz, nawet laik zrozumiał. Grzegorz Lewandowski, który jest zawsze dla nas bardzo uprzejmy, miły i bardzo często. To tu była nagroda? Nie. Gdzie była nagroda? Nie, nagroda była wyżej, ale my ją znajdziemy. Tam był chyba pan Krzysztof, tam jakaś ryba była, tam był chyba okoń. Jeżeli dobrze się znam, znaleźć, bo będzie nagroda. Coś wymyślimy. Dziękuję. Ja wiem co, no. Dobrze, drodzy Państwo, nie była to najdłuższa audycja w historii Entelive, która 5 lat... Ale w medycynie czy w szpitale liczy się czas. No tak, konkretnie. Dzięki bardzo, Doroto. Było mi przemiło z Tobą porozmawiać. Spotkajmy się kiedyś na dobrej kawie w Krakowie. Jak powiedziałem, przekazujemy piątkę nurwiskową. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem, gościnią, bo musimy te dwie formy używać, była pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Sobczyk w Entelive. Dziękujemy bardzo, witamy i serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo. Drodzy Państwo, tak jak już powiedziałem w małej, krótkiej przerwie, już za chwilę, już niebawem informacje związane z tym, gdzie nas będzie można usłyszeć, gdzie nas będzie można zobaczyć. Zachęcam Państwa do tego, żebyście obserwowali nasze media społecznościowe. Dziękuję raz jeszcze Mireli Motyce, dziękuję Jagodzie Nowak, Jacek Borowiak, Entelive. Do zobaczenia i do usłyszenia.